Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Prospero, a to jest Pauper Dojo. Witam Was w kolejnym odcinku. Ja już się trochę stęskniłem. Dzisiaj zrobimy sobie fajny trening, mam nadzieję, z dobrym zawodnikiem, z dobrym deckiem. Ale zanim przejdziemy do tematu głównego naszego odcinka i właśnie zagrania ligi, mam dla Was krótkie ogłoszenie o paprykarzu, który odbył się w ostatni weekend w Warszawie. Wielki turniej, wielki event magicowy, w tym oczywiście też turnieje pauperowe. Zacznę od takiego małego shoutoutu dla Myszy i jego ekipy. Jak zwykle Paprykarz to był fantastyczny turniej, naprawdę panowie robicie dobrą robotę, z wielką przyjemnością spędziłem całą sobotę właśnie na tym turnieju, obserwując, co tam się dzieje w magicowym świecie i Star Warsowym, lorkanowym, bo to zawsze jest wielki event karciany też, nie tylko właśnie magicowy. No i oprócz myszy był oczywiście Magic Town, Spot, Agumix Tokens, więc po prostu wiele też takich sympatycznych dodatków. Zawsze bardzo lubię tę atmosferę. No i też oczywiście z wielką przyjemnością zagrałem w main evencie, czyli w turnieju sobotnim. Biedaki na dopalaczach, powered by Centrum MTG, nasz turniej Paupera, w którym wzięło udział 31 graczy z całej Polski, więc całkiem dobra frekwencja. Przyjechały ekipy z wielu miast i rozegraliśmy sobie 5 rund Swissa. No i słuchajcie, po tych 5 rundach Swissa do top 8 dostało się taka ekipa przystojniaków. Będę wymieniał od lewej po kolei jest Ludrox, z tyłu stoi Krzysztof Jan, przed nim jestem ja, obok Chachman, z tyłu Bombaj, obok Karol Guzy, czyli proboszcz. Dalej jeszcze jest Cyprian Kresiński i Kacper Pypeć. Taka 8 graczy dostała się do tej topki. Bardzo różne deki. Były 2 Gli, jedno Golgari, jedno Jundowe. Golgari grał Ludrox, ja grałem Jundowym. Krzysztof Jan grał taką Ragdosową awką. Chachman grał Mardu awką. Bombaj zagrał Famsami ze Splashem po czarny i Snafauty. Proboszcz grał Rampą grulową. Cyprian grał monouwróżkami, a Kacper grał elfami. No i takie było top 8. Cały turniej wygrał Chachman. Wielkie gratulacje, naprawdę, tak jak widzicie, grał swoją, to jest jego konstrukcja, takie Mardu, Awka, w której mamy i te najmocniejsze karty, Myry, Familiary, Krakran, Szamany i po białe właśnie Greenhawki, które podrzucają nam te Familiary, ale też i syntezajery, więc jak ktoś lubi takiego starego Borosa, w którym się tam kręciło właśnie synta z Greenhawkiem, to jest bardzo dobry deczek, więc no, gratulacje dla Chachmana. Oprócz tego chciałbym powiedzieć Wam o jednym ciekawym deczku, to będzie właśnie tylko jednym, nie będę Wam tutaj całej mety Wam relacjonował, bo myślę, że za tydzień odcinek będzie robił Kusza, on Wam i więcej o mecie opowie, może i trochę więcej zrelacjonuje, co się wydarzyło na tym turnieju, ale jeden deck Wam pokażę, mianowicie był to deck proboszcza, RG w Pierpis, nie wiem 3 gwiazdki, nie wiem czy to dobrze interpretuję, czyli taka królowa rampa, która wyewoluowała od no, starej gról Ponzy, już oczywiście nie ma Ponzy, ale teraz nawet w tej rampie nie ma crit z kaskadą, które kiedyś no, wydawały takie OP, rozumiem, że po prostu kosztują za dużo many, nie ma co się zaciąć, tylko wrzucamy cały czas dobre, silne stwory i jedziemy. I tutaj, tak jak możecie na szybko zobaczyć, proboszcz się wytechował nawet na Gli, bo to się wydawał taki słaby matchup, tego Gli sporo, rampa nie ma za dużo remowalu czy czegoś, co sobie poradzi z Gli, a tutaj proszę proboszcz znalazł i szczególnie w sideboardzie przypomniał mi jedną kartę, która myślałem, że jest no może niegrywalna, no ale wszyscy znamy Snafauta, Snafaut najlepszy removal, każdy deck chciałby mieć coś takiego.
No ale oczywiście wymaga to swampa. Niektóre deki mogą się po ten czarny udać, niektóre nie. Więc się okazało, że słuchajcie, jest tak zwany Snuff-Out w domu, czyli Thunder Club i to jest karta taki właśnie trochę Snuff-Out, tylko w czerwonym, bo jest to instant 2 szare, 1 czerwone, zadaj 3 obrażenia w dowolną kreaturę, ale możecie to zagrać też powiedzmy za darmo, tak jak Snuff-Outa, czyli za poświęcenie Mountaina. Bardzo ciekawe. No, proboszcz doszedł z tym do półfinału, tam uległ Judgmenowi, więc deczek działa ewidentnie. To tyle o paprykarzu. Przejdźmy teraz do clou naszego odcinka. Słuchajcie, zagramy sobie ligę z moim gościem, który już tutaj kiedyś Pauper Dojo był i uczestniczył w najdłuższym odcinku o dyskusji pauperowej. Jest to, słuchajcie, prezes Stowarzyszenia Common Magic, zawodnik z Katowic, zwycięzca pierwszego takiego turnieju protoplasty Commonów, czyli Paupera w Spodku, Tomasz Myśliwiec, Boundaries Blurred. Cześć Tomasz, witam Cię serdecznie w Pauper Dojo. Cześć wszystkim. Tak, warto nadmienić, że wydatnie w wygraniu naszego pierwszego turnieju pomógł mi fakt, że było nas wtedy 27 osób, więc teraz niektóre miasta się chwalą takimi weekly, no ale wiadomo, od czegoś trzeba zacząć. No, do początki Paupera, no przecież ja też pamiętam, jak i na paprykarzach czasami było tak, że było nas w ogóle 8 i się zastanawialiśmy, jak rozegrać taki turniej pauperowy, więc 27, jak na turniej sprzed ilu? To był 2020. Tak, to by idealnie trafiliśmy, bo pracowaliśmy jakiś czas nad tym, żeby jakoś tak zmobilizować towarzystwo, w ogóle zlinkować się z innymi community spoza Katowic. Udało nam się zlinkować troszkę z krakowskim community i Radomir gdzieś tam przez jakieś magicowe kontakty udało mi się sięgnąć do proboszcza jako wielki fan jego brew. Więc także proboszcz był z nami. No i to właściwie tyle, jeśli byłoby o networking, więc tak walczyliśmy, żeby zorganizować duży turniej. Udało nam się w styczniu 2020. No a co się działo później w 2020, to wszyscy wiedzą, więc idealnie trafiliśmy w takie rozpoczęcie serii papierowych turniejów. No ale jak się pandemia przewaliła, no to udało się jakoś do tego wrócić i gramy, jesteśmy. Więc... No i teraz komony są nawet na 100 graczy, więc urosło to w bardzo fajnym kierunku i wtedy grałeś Famsami. To jest też taki deczek chyba, który zajmuje dość mocne miejsce w Twoim sercu. Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem na Ciebie, spotkaliśmy się w Bielsku Białej, to też grałeś Famsami, więc ale dzisiaj coś innego dla nas przygotowałeś. No, dziś coś innego. Gdzieś po drodze z historią tego deku jest też ciekawie, bo Familiary to powiedzmy był pierwszy taki dek, w którym się bardziej zaangażowałem w Pauperze. Wydaje mi się, że w ogóle pierwszym dekiem, którym zacząłem grać w Pauperze, była Awka. Jeszcze taka stara Awka bez bridge. Niebiesko-czerwono-zielona, gdzie grał Atok, gdzie grał Flink i wysyp typów 4-4, tak, ten zielony z Metalcraftem. No tak, to była inna Awka zdecydowanie. Bez disputów. Podcast jako w sumie jedyny taki ten value spell, jeśli dobrze pamiętam. No zupełnie inna Awka. Bez bridge'y, tak, oczywiście. Rozumiem. Awka była tym pierwszym jako deck, który po prostu tanio można było złożyć. Potem były Famsy. A potem gdzieś już jak grałem Famsami, Radomir wyciągnął kiedyś z szuflady swoje brew, gdzieś tam
zainspirowane czymś znalezionym w odmętach internetów. Był to Cycling Storm jeszcze sprzed Ikorii, czyli to był Cycling Storm bez Stingerów, bez healerów, który polegał na tym, że jest jeszcze tak kilka kreatur w Pauperze, które cyklują za 1 many, chociaż jest to 1 kolorowej many, co ma duże znaczenie. No i więc deck tak się kopał, po czym ostatecznie próbował zabić krewek z torczem. Nawet nie wiem, czy ja tą kartę mam na modo, żeby pokazać tym, którzy nie znają. Generalnie spell X czerwona, zadaj X damage przeciwnikowi i ten spell miał wbudowanego takiego warda, że próba skontrowania go bodajże wymagała dopłacenia dodatkowych 2 many, więc był taki troszkę trudniejszy do skontrowania niż Fireball. On się chyba też No i pojawia czasami w jakichś tych tronach. Tak mi się wydaje, że też trony. tak, akurat w tronie chyba Rolling Thunder, bo tam jest, no ale to mniejsza o to. W każdym razie pojawił się taki deck. Oczywiście patrząc na ten deck pomyślałem sobie, o mój Boże, co za piękny stos kart i piękny, absolutnie do niczego nie nadający się stos kart. No ale potem przyszła Ikoria i ludzie zaczęli no nieliczni, ale jednak zaczęli kombinować ze Cycling Stormem. No i wtedy zacząłem grać tym deckiem i no i tak, no jest to taki, w tej chwili to jest mój pet deck, bo deck wciąga, zdecydowanie. Jeśli ktoś ma takie inklinacje do nie wiem, łamigłówek i komplikowania sobie życia nadmiernie, to gorąco polecam, to jest ten deck. Dobra, to ja go właśnie pokazuję. Słuchajcie, to jest Cycling Storm. Jeszcze się w Pauper Dojo nie pojawił, nikt nim nie grał, choć trzeba wspomnieć, że przynajmniej w naszym warszawskim community pilotem Cycling Storma był zawsze Chacha. Chacha też ten deck wymęczał te różne buildy i nas wymęczał, więc się uczyliśmy, jak się na to gra, bo znaczy jak się obserwuje pilotowanie tego decku. Powiedz, jak wygląda twoja dzisiejsza lista po tylu latach? Spodziewam, że będzie mnie roastował mocno, bo ja jestem, jak to nasz przyjaciel Gano ładnie określił, prożualem. Ja jestem zdecydowanie graczem, który gra rzadko, popełnia dużo błędów, także słuchajcie, dzisiaj walczymy o pierwsze 0,5 w Pauper Dojo. Dokładnie, jest poprzeczka zawieszona wysoko. Nie było ani 0,5, ani 5,0, więc nie było. Musi być ten pierwszy raz. Tak. Możemy spróbować do 0,5, może będzie prościej. Na obronę też musimy powiedzieć, że to jest absolutnie nowy, nietestowany build Cycling Storma jeszcze, bo widzę nowe karty. Są nowe karty z Ether Driftu, więc tutaj są jakieś nowe dodatki, nowe zabawki. Ale jest nowe, jest testowane. W sumie jak jesteśmy w tym miejscu, to możemy zacząć opowiadać, co tu się dzieje. Właśnie, znaczy oczywiście proponuję zacząć od mainboardu, do sideboardu przejdziemy potem, ja tak trochę strzeliłem z tą kartą, żeby zaciekawić, ale opowiadaj po kolei. Kto nie wie, wydaje mi się, że to już nie jest deck, który jest takim kompletną niewiadomą i jednak te 1% mety gdzieś tam na dużych turniejach zdobywa, chociaż na spotku to z tego co pamiętam było prawie 5%, tak? 5 graczy ze 104, więc to bardzo solidny metashare. A w top 8 jeszcze większy, bo jeden z zawodników się dostał z tym deckiem, kolega z wspomniany Czech. Chacha odpadł na tajak na 9, z tego co pamiętam, czy 10. Też. Więc mało co to było. Pierwszy top 8. Dobrze. Deck. Mamy rytuale, mamy kreatury, mamy spele, mamy utility spele i mamy landy. Akurat w tym, co ja gram, landów jest 11,5. W sensie mamy trolla, który niejako służy za ląd 12. On nie jest idealną kartą w tym deku, od razu powiem, więc jeśli kopiujecie listę, to jest mój junk. Akurat taki eksperyment kiedyś jest i siadł i został.
Nigdy nie mogłem się zdecydować pomiędzy 11 a 12 landami, więc zostało na 11,5. Natomiast to jest jakby silnik tego deku. Wspomaga tutaj, to zresztą jak pewnie wiecie, Deadly Dispute, który jest, no cóż, no, wygląda na to, że najlepszym draw spellem w Pauperze. W związku z tym część tego mana base'u jest oczywiście artefaktyczny. Mamy Great Furnace'y, mamy Vault of Whispers. W moim buildzie jest to 7 landów artefaktycznych. Jako odrobinę mitygacji przed Gorilla Shamanem, który jest opcją sideboardową na ten deck, oczywiście w tym buildzie. Są 2 Barenmury, jako że ja nie lubię zbyt wielu stapowanych landów w tym deku, więc są 2 Barenmury jako taki trochę też opcja. Są 2 Swampy i jeden Troll. Deki, które spotkacie, ten stosunek landów może być inny. Spotkacie buildy z 11 landami, z 12, spotkacie buildy z samymi landami artefaktycznymi, z samymi Barenmurami. Czasem możecie spotkać buildy ze swampami. Swampy są o tyle dobre, że są kolejnymi czarnymi, ontapowanymi landami. Czarna mana w tym deku jest ważna, mówiąc rzeczy oczywiste. Ale są też dobre, bo nie dajecie się w ten sposób złapać na Wildfire, a ludzie grający Jundem czy innymi dekami Wildfire'em będą próbowali was odciąć od many, więc posiadanie tego 1-2 swampów pomaga. No i jest to oczywiście też ląd, którego nie zniszczy Gorilla Shaman, więc posiadanie w tym momencie 5 takich wirtualnych, nieartefaktycznych landów, licząc trolla, no to jest jakaś tam mitygacja. Tak, nawet chyba widziałem takie pomysły, wydaje mi się, u Czaczy, może gdzieś w innych listach, że w sideboardzie bywały basic lądy, takie, które gracze wsadzali właśnie wtedy, kiedy czuli, że w Game 2 pojawił się Gorilla Shaman, czy może jeszcze jakiś inny sposób odcinania od many. To też jest opcja. Akurat do sideboardu przejdziemy. No w tym momencie w sideboardzie nie ma przynajmniej u mnie miejsca na takie zabawy. Te dodatkowe landy to też jest opcja na deki, w których po prostu chcemy grać wolniej, czyli na przykład na kontrolę i mieć po prostu manę na zagrywanie swoich speli. Takie zwykle gra na takie na przykład mono wróżki polega na tym nie, żeby ich, że tak powiem, prześlizgnąć się pod ich ścianą counterów, bo to jest nie do zrobienia, bo kontrują nas, jak dobrze pójdzie, od tury pierwszej albo od tury drugiej, stawiając w pierwszej jakąś wróżkę i nas ciukając za 1. Więc to nie jest plan. Plan na przykład na takie wróżki to jest zestawienie sobie raz, że sculpting, urzeźbienie swojej ręki, tak, cyklując kreatury, postawienie na tyle dużej ilości many na stole w postaci petali czy to landów, żeby móc po prostu zagrać swoje spele, bo każdy rytuał dostanie kontrę, więc żeby zagrać pierwszy rytuał, dostać kontrę, drugi rytuał, dostać kontrę albo spróbować kontrować własnym pyroblastem czy dispelem, po prostu trzeba manę. Więc musimy mieć de facto więcej many niż przeciwnik, no bo w życiu nie będziemy w stanie przejść przez wszystkie jego kontry. To jest tak a propos tych dodatkowych landów. To żeby nie zanudzać. Rytuały oczywiście są X of the Damned, który jest tutaj najmocniejszym rytuałem w tym deku i tego chcielibyśmy mieć dowolną ilość kopii, można tylko 4. Dark Ritual, który jest w mojej ocenie drugim najlepszym rytuałem, bo zawsze ma dosyć wysoką podłogę i sufit w sumie też nie najgorszy. Zawsze jest to trzymany za 1 many. Cabal Ritual
teoretycznie daje jedną manę netto więcej, bo kosztuje 2 many na stosie i daje 5 many, pod warunkiem, że mamy threshold oczywiście. No ale właśnie, nie zawsze wcześniej mamy ten threshold, więc to jest jeden problem z nim. Drugi problem, no, że kosztuje 2 na stosie, więc ja na przykład często na deki z kontrami tak przynajmniej jeden Cavalry Ritual przycinam. Wirtualnym dodatkowym rytuałem i to tak trochę przypadkiem po wielu eksperymentach wychodzi na to, że ten mana base w postaci 4-4, 4-3 w tym wypadku gra tu balansuje się dobrze. Spotkacie deki, w którym nie gra się Teachingsu, gra się 4. Cavalry Ritual i to jest krok do rozważenia. To jest taki trochę... Dobrze, do tego wrócę. Może tak, do tego wrócę, bo to jest rozmowa a propos flexlotów. W tym buildzie znajdziecie 15 rytuałów, licząc Lotus Petal jako rytuał. Mamy dość niewiele, bo tylko 21 cyclerów takich prawdziwych. No, ten cycler nie daje nam, tinuje nam deck z jednego swampa, ale to nie jest to, co chcemy. Chcemy ciągnąć karty i posuwać swoją grę do przodu. W tą rolę wchodzą nam kreatury z cyclingiem. Wszystkie cyklują za 1 many bądź za 0 many, tak jak znany wszystkim Street Raid. No, to jest główny engine naszego deku. Dlaczego mówię, że jest tego niewiele? W historii pierwsze buildy Cycling Storma grały nawet do 32 cyclerów. Właściwie były pozbawione tego tłuszczyku tutaj w postaci disputów, teachingsów, elementalistów. Tam były po prostu rytuały, ripping, cyclerzy, landy. Prosto, szybko i do domu. I były takie buildy mono black, były takie buildy czarno-zielone, korzystające z Tinderwalli. Te dzisiejsze buildy są trochę inne, właśnie ze względu na siłę Disputa. Po prostu po pierwsze jest to jakiś card advantage w tym deku poza Ripping the Graves, co jest ważne, bo jeśli mulliganujemy, jeśli gramy na deck z dużą ilością interakcji, musimy zużyć trochę kart na interakcję, zanim dojdziemy do własnego combo, więc bywało w dawnych buildach, że tych kart brakowało. No i ten pomysł z Deadly Disputem to był jakiś taki, no teraz się wydaje oczywisty, ale to jest faktycznie pomysł, który gdzieś tam przyszedł mi do głowy z 2 lata temu, już trochę ponad. No i właściwie nie przyjął się przez długo, dopóki Brian Cook po mniej więcej chyba pół roku albo i dłużej, blisko roku hejtowania mnie, że lubię, jak mi Gorilla Shaman landy niszczy, sam spróbował i stwierdził, że no okej, faktycznie działa to dobrze. Więc co nie dziwne, Deadly Dispute jest mocną kartą. Pozwala zamienić landy, które nam służą do cyklowania, później na dodatkowe karty. Pozostawia po sobie darmowe Lotus Petale, czegoż tu nie kochać. Właśnie, ten treasure często jest bardzo, bardzo ważny, kluczowy, gdzie my tę czarną manę robimy sobie i z Rituali, z Songs of the Damned i wchodzi taki cały na biało Deadly Dispute, rozumiem też ten treasure pozwala nam potem uruchomić czy Tak. Ardent Elementalista, no, czy inne właśnie kolory, których nie mamy. Zagrać swoje kreatury, w sensie stingerów, healerów czasem jak potrzebujemy, tak. Bo no, do nich potrzebna jest kolorowa mana. Wcześniej pomysł sprzed mniej więcej 4 lat i to też pomysł Radomira, który ja zaaplikowałem i po raz kolejny. Grałem nim długo, zanim Brian Cook dał się przekonać, że pomysł faktycznie jest niezły. Jest taka kreatura, taki singleton jak Blood Celebrant, który pozwala nam przefiltrować manę czarną w manę dowolnego koloru. Jest to super mocna karta. Jest to taki jednokartowy scyzoryk.
W tym deku potrzebujemy jednego takiego efektu tylko. Deck, który właściwie chce zobaczyć wszystkie swoje karty w deku w trzeciej turze, naprawdę taki singleton one-off wystarcza. Natomiast idąc greedy, mając 4 disputy, 4 petale, nie potrzebujemy tego w mainie faktycznie w tej chwili, do czego też się sam długo przekonywałem. A dlaczego nie potrzebujemy? No bo faktycznie to nie jest kreatura z cyclingiem, to jest tak zwany stop w deku. Więc jak nie trzeba, to można uniknąć. Można powiedzieć OK, że możemy go zagrać, poświęcić disputa i staje się wtedy żywą kartą. No, natomiast faktycznie nie jest potrzebny w mainie. Staje się potrzebny zwykle w postboard, ale w jakich matchupach, to do tego dojdziemy zaraz. Mamy Ardent Elementalistę i to jest kolejny, może tak, w buildach, które grają czerwoną maną, znajdziecie Ardent Elementalistę. W buildach, które grają na czarno-niebieskiego splasha, znajdziecie Repository Skaba. Więc to jest znowu pomysł na to, żeby jak już raz zagramy Songsy, raz zagramy Ripping, żeby móc je odzyskiwać. Scab jest o tyle lepszy, że poświęca się sam z exploita, natomiast o tyle cięższy w dzisiejszej mecie, gorzej spozycjonowany, że exploita można skontrować removalem, w tym nafautem, który teraz jest wszędzie w formacie. Ardent Elementalistę nie, więc on nie jest tak mocny jak Scab, ale też możemy go użyć przez grę kilka razy, poświęcając do Deadly Disputa, zrzucając do grobu, wracając z rippingów, zagrywając, wracając z rippingi i tak możemy kilka razy zrobić w kółku, więc jest to taki trochę mnożnik naszych najlepszych kart. Plus chyba jeżeli ktoś sajdowuje na Cycling Stormers na fałty, to chyba i tak jest dla Ciebie niezła sytuacja, znaczy, że Tak, trochę mu brakuje dobrych kart. Mentalnie i tak wygrałeś tą rozgrywkę wtedy, to jeśli ktoś sajduje na fałty, to już nawet jeśli wygrał, to Pogramy. Tak, dokładnie. Raczej martwimy się zwykle o te snafauty w mainie, których teraz, jak widać po cenach snafautów, wszędzie jest dość dużo. Więc w mainie dużo więcej w sumie powiedzieć nie można. W drzewie bywało, że graliśmy w mainie Dihadas Ploy. Jest to bardzo dobra karta, zwłaszcza jej pierwsza kopia, którą widzisz, jest znakomita, ponieważ potrafi ci tak naprawdę potrafi nas wyrzucić na 40-60 życia. Natomiast znowu Rowan's Game Search, którego pomysłodawcą akurat był tym razem Bryant, no jest po prostu mocniejszy. Co prawda tracimy życie, potrzebujemy znowu poświęcić kolejny artefakt, żeby wyciągnąć z niej pełną moc. Natomiast sam fakt, że de facto pozwala nam patrzeć na 6 kart, no jest niesamowicie mocny. Znaczy przyspiesza naszą grę, pozwala nam dokopać się do jakiegoś tam elementu, którego nam brakuje. Jest naprawdę bardzo mocna. Tak, widziałem tę kartę też w rękach Churchmana. Ten Rowan's Grim Search wydaje mi się idealnie pasować do koncepcji tego deku, gdzie no kosztuje nas 3 many, czasami to jest dużo, musimy pod to poświęcić, ale opcja i zrzucenia sobie do grobu właśnie kreatur, które nam zaraz zwiększą manę z Songs of the Damned i dobranie tych konkretnych potrzebnych kart na rękę, wydaje się tutaj naprawdę wszystko pasuje, żeby to w tym deku znalazło miejsce. Oczywiście on ma rzadko, ale ma takie momenty, gdzie klniesz, na czym świat stoi, bo rzucasz Rowan's Grim Search i patrzysz na 4 karty, które wszystkie byś chciał. No ale trudno.
trudno, tak bywa. No, Mhm. to jest ludzie, ci z naszych przyjaciół, którzy grają na przykład Wallami czy innymi dekami z Lead the Stampede, cierpią te problemy dużo częściej, więc pozdrawiamy wszystkich murarzy. I elfiarzy. Tak. Więc No dobra. patrząc na main, właściwie tyle. Pojedyncze karty tak naprawdę tutaj znowu. Deck, który chce zobaczyć wszystkie swoje karty w deku w trzeciej, w czwartej turze. Każda właściwie pojedyncza karta ma tu znaczenie i ten balans jest taki bardzo delikatny, więc to jest deck dosyć trudny do wytunowania pod konkretną metę. W tej chwili, tak jak patrzę na flex sloty, bo zacząłem o tym, wiele deków, które znajdziecie i nie jest to szalony pomysł. W sensie on ma swoje zastosowanie. Znormalizowały te wszystkie słodkie one-offy i po prostu grają w miejsce Teachingsów 4. Cabal Ritual z myślą, że na deki takie jak, nie wiem, Kuldota, Teachingsy są po prostu zbyt klanki. Jest to prawda. Są takie pomysły, których 4. Cabal Ritual po prostu ląduje do sideboardu i wrzucamy go na właśnie tego typu matchupy. No, nie te Teachingsy ciągle siedzą. Jest to karta, która potrafi naprawdę bardzo mocno ściąć naszą wariancję, w której kopiemy i nasze, nie wiem, 4 songsy czy 4 rippingi są w dolnych 20 kartach deku albo dolnych 15 kartach deku. Kopiemy. Przydaje się bardzo mocno. Są matchupy oczywiście, gdzie ją ścinam, ale tak jak prowadzę statystyki, to dla mnie ciągle w 80% czasu jest, bardzo się cieszę, kiedy ją widzę. Sideboard. Dobra, Tomasz, przechodźmy do sideboardu. Tutaj Ci powiem tylko, że jest wiele osób na czacie, piszą do nas, żebyśmy nawet już zaczynali, nie mogą się doczekać i Skóra i Holian, kiedy zobaczą ten deczek po prostu w rozgaduje się akcji. dobrze, znowu to samo. Więc Dobrze. Sideboard krótko. Mamy pakiet do walki z relikami i spellbombami. To jest Siege Smash i to jest Gilded Light. Można grać same Siege Smashe. Ja Gilded Light bardzo polubiłem z tego względu, że raz drogo, bo za 2 many, ale jednak karta cykluje się, jeśli nie jest potrzebna. A 2, że wyłapuje poza spellbombą wszystkie takie losowe złe rzeczy, które ludzie potrafią na nas wyrzucić. Bodżuki, lastrajty, czasem palenie w twarz, czasem jest to Stream of Thought z Foga, czasem jest to Lawless Giant w Dredge'u. Zaskakująco często ten shroud na siebie jest naprawdę przydatny. Pakiet walki z kontrami, bardzo skromny. W tym buildzie 2 Pyroblasty, 1 Dispel. Gdyby nie Trap and Charm w Modern Horizons trójce, to pewnie to też byłby Pyroblast. Natomiast pomimo tego, że białe deki są w odwrocie chwilowo, gwiazdka, no to jednak musimy. Gilded Light jest odpowiedzią na Trap and Charm, natomiast Dispel jakby taką trzecią kopią Gilded Lighta, trochę trzecią kopią Pyroblasta daje radę. Celebrant jako karta wytrych na wiele deków. No myślę, że o tym opowiem potem. Na pewno wsadzam ją zawsze, kiedy spodziewam się jakiegoś Gorilla Shamana, kiedyś spodziewam Weather the Storma, kiedy spodziewam się masy interakcji. Karta jest super. Tu jest deck, którego nie zobaczycie w wielu dekach. Właściwie gram go tylko ja i jeszcze jeden gracz z Włoch. Czyli to jest odpowiedź na Glee oczywiście, które w tej mecie panuje. Removal, który kosztuje 1 many, nie zadaje nam życia, tak jak Snuff-Out, a życie jest w tym deku bardzo ważnym resursem. I synergizuje z tym, że mamy dużo kreatur w grobie. I obraca matchup z Glee, moim zdaniem, bardzo mocno. Znajomy Włoch wczoraj testował
tak w papierze mecze na Agli i bodajże wygrał, nie pamiętam, 8 z 10 meczy na Golgari Gli. Bardzo mocna karta. No i I jest wybrana tylko właśnie dlatego, że Snafaut kosztuje cię życie, tak? tak, a dwa, że nie mamy tylu słampów, więc nie jesteśmy w stanie Snafauta jednak rzucać tak często, jakbyśmy chcieli. Tą kartę rzucimy z Vault of Whispers, rzucimy ją z Lotus Petala, nie ma znaczenia. Jasne. Bardzo dobra karta. Też można powiedzieć, że czasem przeciwnik, ratując się przed removalem, może spróbować nam usunąć grup i zbejtować jakiś Gravehate w odpowiedzi, na który będziemy w stanie zagrać Ripping i zrzucić karty znowu i zagrać dookoła tego wszystkiego. Dobrze, mamy Ploya. Tutaj tylko zadam ci pytanie jeszcze, bo Mhm. Judgment też jako pilot właśnie Cycling Storma pyta, czy właśnie jak to oceniasz, czy w ogóle ten removal w Gli jest konieczny, czy nie jesteśmy szybsi po prostu i trzeba tutaj grać, żeby od Gli combo. Na Janda nie biorę. Od Janda jesteśmy szybsi, na z Golgari był problem. Na Golgari biorę Ghastly Demisy, a we Włoszech online tych Golgari buildów jednak ostatnio było na tyle dużo, że według mnie warto te sloty zająć. No tam meta, zwłaszcza meta gdzieś tam w górnych częściach drabinek tych włoskich turniejów była mocno Golgari Gli, które jest jednak szybsze, niższe ziemi no i trudniej się nam z nim ścigać. Zwłaszcza, że to jest deck, który przynosi też ze sobą dużo własnej interakcji w postaci 4 Duresów, w postaci Lastrajców, czasem w postaci Mesmeric Findów, więc to jest deck, który niskim kosztem nas spowalnia mocno, a z drugiej strony trochę straszy tym, że jest w stanie po prostu wygrać grę z miejsca. Jednak ten Demise, podoba mi się to, że mając ten Demise w decku jesteśmy w stanie grać cierpliwiej. No i jeszcze to jest deck, który gra Weather the Storm, więc to jest też tak, że nie możemy, z jednej strony musimy iść szybko, żeby nie dać się zabić ich zanim zabiją nas, a z drugiej strony nie możemy iść tak, nie możemy próbować odejść zbyt wcześnie, żeby wytworzyć tyle powiedzmy siły w tym combo, żeby przewalczyć przez 1-2 czasem Weather the Stormy. Więc na przykład na takie wspomniane Golgari biorę Blood Celebranta, którego biorę na wszystkie deki z Weather the Stormem i biorę 3 Demise. Na Janda nie. Na Janda chyba tylko Celebranta, 2 Gilded Lighty albo tamten removal faktycznie nie jest potrzebny, tu się z Czaczą absolutnie zgadzam. No dobra, i co? I ostatnia karta w sideboardzie, czyli właśnie nowy dodatek z Ether Drift, Tak. czyli Cheating Grave Stalker. Powiedz, co on ma tu zrobić, jaki jest jego cel? Wiesz co, cel jest taki, żeby trochę przełamać czy to kontry, czy to hejt, a zwłaszcza deki, które mają oba. Mówimy tu zwykle o dekach takich jak Terror, Wróżki. Zbyt mało jeszcze grałem, żeby przesądzić. Wydaje mi się, że na Wróżki mógłby być dobry, ale może nam nie pomóc wygrać wyścigu, zwłaszcza, że Wróżki mają nieskończoną ilość małych jump blokerów i po prostu nas ciukają za 2, 3, 4, zostawiając tego jednego blokera. Ta kreatura nie ma ani trampla, ani menes, więc nie jest to idealna karta, ale jest testowana. Gdyby nie te 3 Gravestalkery, przy 3 Ghastly Demisach po prostu nie byłem w stanie więcej zmieścić, to prawdopodobnie byłby tu drugi Dispel, może trzeci Pyroblast, może czwarty Cabal Ritual. Natomiast na razie testuję
jest faktycznie ok na wiele matchupów, które bywają dziwne. Bywa, że Turbofog potrafi nas, zwłaszcza naszego przyjaciela Ivernopa, potrafi przynieść masę hejtu różnego rodzaju, bo tam są Bojuki, tam są Fairy Macabry, tam są Weather the Storm kontry, więc taka forma presji po bordzie pomaga czasem zmienić zupełnie dynamikę gry. Nagle to my stawiamy na stole kilku grubasów niskim kosztem i to przeciwnik musi coś z tym zrobić. I to nam daje zwykle dużo oddechu. Jak na razie mi się podoba, natomiast dużą niewiadomą jest to, i to wymaga testowania, czy to będzie karta, która pomoże w mono blue wróżkach. Pozdrawiamy Skórę. Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Skóra był z nami, nie wiem czy jest. O, jest, pozdrawia. To może też od razu odbije swoją opinię, jakby się czuł i co myślał, gdyby właśnie zobaczył przeciwko sobie taką kartę w stole. Czy to by na nim zrobiło wrażenie, czy by uznał, że ale by takie otapował sobą właśnie, bo Skóra testuje ostatnio z tych Harix, nie, zaraz mnie przekręcił nazwy, no ale te sowy, co wchodzą, tapują, albo potem tak, nam mogą tak, Harrier Strix. Bodajże, chyba tak. No, dobra, Tomasz, to Dobrze, ja myślę, że odpalaj już, zobaczymy, kiedy nas tam sparuje z przeciwnikiem, zobaczymy, kto nas będzie dzisiaj polował, czy nas będzie snajpował wspomniany już Ivernop, który często się jak najbardziej pojawiał jako gość, znaczy jako właśnie przeciwnik gościa Pauper Dojo. No, jakbyś miał tak obstawiać, kogo byś właśnie, albo jakiego matchupu byś nie chciał trafić? Które w sumie matchupy są najgorsze dla takiego Cycling Storma? Standardowo Kuldota to jest Fan Police, no i Mono Blue Wróżki to jest taki matchup, który jest bardzo skillowy i no jest ciężki. No, Kuldota bym powiedział, że jest taki 40/60, Mono Blue Wróżki myślę, że mogą być podobnie w zależności od buildu. W zależności od buildu, powiedzmy, gdyby ta nowa kreatura się sprawdziła, to być może byłby to uczciwy 50/50. Gdyby nie, no musiałbym wcisnąć znowu więcej Pyroblastów do deku, żeby to był taki uczciwy matchup 50%. Poza tym jest nieźle. Poza tym właściwie nie mamy większych problemów. Oczywiście wiadomo, można przegrać na różne cuda. Widzę, że już mamy pierwszego przeciwnika, pierwszą rękę, Tak. więc ja wracam do tego ekranu z Modo. Dobrze. Ewentualnie właśnie. Pierwsza decyzja, czy trzymamy tą rękę? Czy ja mogę sekundkę? Gramy No i widzimy, mamy ląd czarny, który byśmy najchętniej przecyklowali i mamy tylko jednego cyklera, ale ja kipnę tę rękę. Mamy 2 landy, mamy card draw, mamy manę. Jak trzeba będzie, nie będziemy się bali zagrać rytuał, zagrać Grim Searcha z bargainem na Furnace'a a tu jest... Właśnie, wydaje się, że ta ręka jest, że mamy co robić. Przeciwnik zaczyna, jest to Evandro Kim. Nie wiem, czy wiemy, na co gramy, na kogo gramy. Po tych pierwszych kartach, Dark Steel Citadeli to już nie widziałem dawno. Może to jakaś znowu właśnie Rakdosowa Awka, która potrzebuje więcej landów, no ale ten Standy Trail, no zaraz zobaczymy. Brakuje nam kreatur. Ja zacznę od czarnej many i zobaczymy, co tam się dalej będzie działo. Może to być altar, tylko czemu? Nie, no w altar z Cytadelą. A zaraz ja mogę jeszcze wam ekran trochę przesunąć, no nie są to żeby było widać raczej. Storma, już sekundkę. Ja czy tak, drogi czacie, jest lepiej? Nie, ja właśnie, ja to już zrobiłem, tak no, chyba, czy familiar. Tak jest czacie lepiej? No dobrze, zrzucimy Horrora.
Dobre pytanie. Zrzucę tego horrora i po prostu w drugiej zagramy ląd. Jak nie dojdą Cyclerzy, to jestem gotów z Disputa poświęcić Furnace'a. Dobrze, niech będzie. Niech będzie. Zwłaszcza, że dalej nie wiemy na co gramy. No ja tutaj po tym, co zobaczyliśmy, no okej, na razie jest sam czarny, ale bym się spodziewał, że może będzie to właśnie jakaś taka ragdosowa awka. Przeciwnik niech pokaże coś więcej. A ja, Tomasz, na twój pierwszy mecz odpalam pierwszego banana, na wiesz, dobrą wróżbę, tak, kolacyjka. Walczmy o to 0,5. Bombaj mówi, że grał na to przed chwilą, to Mono Black artefakty. To mogą być Mono Black artefakty, czyli dobrze, czyli tam możemy mieć, znaczy dobrze, niedobrze, tam możemy mieć dużo hejtu, w sensie tu może być Hand Disruption, tu może być Tak, gra main Bojuki. Właśnie, to może dobrze nawet, że nie pakowaliśmy się tam do tego grobu zbyt szybko, bo na razie przeciwnik, w sumie jak zagra nam teraz Bojukę, to puszczamy to bez żalu, jedna kreatura w grobie. No ten deck jest ciekawy, w sensie grałem na niego może z raz, może 2 razy i jeszcze nie za bardzo mam go wyczuty. No ale no 0,5 nie robi się samo, prawda? No tutaj Charge będzie, wiesz, zagrzewa, że brzmi jak free win, więc raczej on przewiduje, że nasz deczek ma przewagę. No, gdybyśmy poszli naprawdę szybko, to pewnie byłoby lepiej. Teraz się zastanówmy. Czy chcę palić Treasura i... Dobrze, myślę, że poświęcimy Dark Ritual i go zrzucimy po prostu tutaj. Przeciwnik nie zagrał landu, nie chce się pakować pod Bojukę z Rowan Grimsearchem. Niech będzie. Właśnie powoli nam się ten grób zapełnia pod Thresholda. Mamy w tym momencie 5 kart. Zobaczymy, co przeciwnik. Czy już teraz tę Bojukę nam spróbuje zagrać? Nie. Co tam kombinuje przeciwnik? No i właśnie pytanie, czy zbliża się ta tura, w której próbujesz się skręcić, mamy czy tylko jeszcze? 2 kreatury w grobie, więc mało. Ja jestem w stanie zagrać z bargainem po prostu. Pozbędziemy się trochę, ale musimy coś przyspieszyć, bo jesteśmy... Raz, że grozi nam to Bojuką prędzej czy później, albo jakimś Hand Disruption. Ripping chcemy. Swampa olejemy. Dobra. Czy możemy przetrzymać? Moim zdaniem możemy to jeszcze przetrzymać. Fajnie by było przesajklować, zobaczyć co mamy dalej, ale nie chcę się zatapowany wystawić właśnie na Bojukę, więc zagramy, odpuścimy turę i zobaczymy co przeciwnik wymyśli ciekawego. Mamy w tej chwili tylko 4 kreatury w grobie, więc to dalej jest dalekie od ideału. Pamiętajmy, że nam się to wydaje się 4 czy 6 kreatur, to się wydaje nieduża różnica, ale potem każdy ripping nam multiplikuje de facto te kreatury, więc teraz mając tylko 4 kreatury powoduje, że pierwszy ripping będzie tylko za 4, no jest to jeszcze nieoptymalne. No i mamy Bojukę. Czy ratujemy? Moim zdaniem tak, moim zdaniem ratujemy. Musimy niestety zużyć songsy, rippingów mamy aż nadto, będzie ok. Dobra, rzucamy songsy, rzucamy kabala.
ósemka, wolno. Tak, przeciwnik nie dał nam jeszcze tej jednej tury, coś czuję, że właśnie gdybyśmy mogli się rozkręcić w naszej kolejnej, to byś już dłużej nie czekał, ale no cóż, No jest okej, jest okej. właśnie zapełnimy sobie rękę. A ty oba kawalrituale rzuciłeś, bo rozumiem, że Tak, potrzebujemy 4 storma. Coś jest tutaj... trochę nam się modo baguje. Nie, to przeciwnik, chyba czekamy na przeciwnika jeszcze. Tak, okej. Przeciwnik ma jeszcze. Okej, dobra. Wracamy obojętnie w jakiej kolejności, bo chcemy wrócić wszystkie. Nie kombinujemy, nie cyklujemy. No i właśnie, to jest ten rodzaj deku, na który taki Gilded Light się przydaje, bo puszczamy bez żalu. Tutejśmy 41 kart. Powinniśmy dokopać się do kolejnych songsów w miarę szybko. Shambling Gust, proszę Cię bardzo. No jeśli chodzi o nasz czas, to mamy pewnie jeszcze z 2 tury w kombacie. Przeciwnik oczywiście może mieć i dalej jeszcze bodżuki, no zobaczymy. Może mieć więcej bodżuk, natomiast szczerze mówiąc, jeśli dokopiemy się do jakiejś many, do jakichś speli, żeby sobie teraz trochę podładować Storma, to myślę, że to byłby go time. Tak, właśnie, bo pewnie będziesz też niestety sam za 2 życia się ranił zjawą, Street Wraithem, Tak, więc wcale rzeczywiście 2 tur na kombat nie mamy. Może być tak, że to będzie ta nasza jedna na właśnie skąpienie. Tak, właśnie. Może być tak, że będziemy musieli wystawić tego healera też. No, strasznie dużo landów mamy. Właściwie patrząc na to, jak mało mamy Storma, to ja się zastanawiam, czy nie zagrać tego rytuala jeszcze raz i czy nie wrócić sobie kart, bo jest słabo. Tak zrobimy. Musimy się dokopać do większej ilości akcji. Więc Tak, kopiemy tutaj dalej. właśnie jest to też nie wiem, no duży plus Cycling Storma, że wszystkie te rzeczy możemy robić na instancie i cyklować oczywiście i zagrywać te spele, ale wygrać na instancie, nazwijmy to, czyli turze opa się nie da. My musimy móc zagrać czy healera, czy pingera w naszej turze. Tak. Jest to ten element, który powoduje, że deck jest jak najbardziej uczciwy. Czy chcemy wrócić tyle kreatur? 3 będziemy w stanie przesajklować. Dobrze, więcej nie wracamy, bo nasze songsy nam nie dadzą many. Tak, Rzadko się tutaj zdarza, ale się zdarza. Skóra poetycka opisuje, że granie Cycling Stormem na modo jest ciężkie, jest taką orką na ugorze, tutaj parafrazując na potrzeby naszego streamu. Pewnie zupełnie inaczej się gra na żywo. Powiedz, jak właśnie ty to... Wiesz co, na żywo gra się... Ja nie narzekam, w sensie zawsze można znaleźć oczywiście głosy, że ciężko jest. Na razie musimy seklować, tutaj nie ma zmiłuj, na tego pana na razie nie przesajklujemy. Dobrze by było dorwać Deadly Disputa, żeby coś tutaj z tymi klikami się... Dlaczego? Bo ty Vault of Whispers, ty już zagrałeś ląd chyba, nie? Czy nie zagrałeś? Tak, myślę, dobra. Tak, to teraz zaczynam rozumieć content kreatorów, którzy mówią, że naraz mówienie i klikanie nie jest Tak, takie to proste. jest dodatkowe utrudnienie Pauper Dojo niestety. Ja tutaj Przydałby się zagaduję nam- graczy i mocno przeszkadzam.
przydałby się nam, szczerze mówiąc, Deadly Dispute albo Petal, bo potrzebujemy powoli wystawić tego healera jednak. Dałoby się nam więcej many. No nie jest lekko, no ale zobaczymy, co jesteśmy w stanie z tym zrobić. Na razie dobraliśmy słabo, w sensie nie mamy jest jakiś rytuał, to zawsze jest ok, natomiast nie mamy opcji na Storma zbyt wiele. Dobrze, jest Tak, jest petal, dokładnie, bo jesteśmy na 2 życiach, więc ani zjawy już nie przesajklujemy, I ani teraz grąc, tak, więc mamy też opcję nie. albo wystawić go, no zjawy i tak tym razem nie przesajklujemy, więc ja kopię, szczerze mówiąc, dalej. Znaczy wystawienie healera pozwoliłoby nam podbić sobie trochę Storma, to ma plus, ale i tak nadziewamy się trochę na removal. Więc próbujemy się dokopać po prostu niżej. O, jest Deadly Dispute, dobrze. Teraz zaczynamy mówić. Teraz jest kwestia dokopania się do many i myślę, że powinniśmy być w domu. No dobrze, pięknie. Są i songsy właśnie, więc i ten Są storm nam już songsy. urósł. Mamy 2 Ripping the Tutaj nie ma Gravesy. co kombinować. Pytanie teraz tak. Czy wystawiamy kreatury, czy kopiemy? Mamy 22 kreatury w deku i jeszcze jedne songsy. Ze względu na to, ile mamy życia, ja po prostu wrócę kreatury. I wrócimy kilku cyclerów. Teraz byłaby opcja normalnie, żeby cyklować, rozpatrywać po jednej kopii i cyklować głębiej, no ale wiadomo, z racji tego, jak blisko jesteśmy na życiu, nie możemy tego zrobić. A właśnie, tak Cię zapytam, jeżeli byłby healer w stole, my mamy 2 życia, czy my możemy zcyklować zjawę? Nie. Czy nie? Bo najpierw płacimy i potem dopiero jest a na stół cycling. wchodzi trigger, więc nie możemy Dokładnie. teraz zjawy przecyklować jako pierwszej, natomiast nie takie panty już mi się w życiu zdarzało zrobić. Pytałeś jak w papierze. Można spotkać takie opinie, że teraz możemy oczywiście. Można spotkać takie opinie, że trzymanie stanu trudne i faktycznie łatwe nie jest, natomiast po ćwiczeniu odrobinę to nie jest takie trudne. W sensie znowu spodek jest dowodem, że jeśli mnie się udawało, to każdemu się uda, a poza tym jeszcze Czacza i nasz przyjaciel z Czech, którego teraz imienia oczywiście nie pomnę, pokazali, że tak jest jak najbardziej do ogrania i ten problem z, powiedzmy, utrzymaniem stanu gry w sposób, który jest zgodny z wymaganiami kompetytywnego. O właśnie. I mamy elementalistę, który nam... Tak, mamy elementalistę. Teraz... Chyba po manę, tak? No właśnie, pytanie, czy ja teraz za głęboko już nie kopię. Mamy tylko 3 many. Więc no, prawdopodobnie pokopałem o 1 za głęboko już teraz, co było trochę błędem, bo pozbawiamy się jednej czerwonej many, no ale trudno. Nie jest to jeszcze dramat. Odzyskamy to z petala, w sensie z disputa. Tak, wracamy songsy.
No dobra, jesteśmy już prawie na końcu naszego deku, zostało 12 kart. Czy to już jest taki moment praktycznie, gdzie już czujesz, że mając wszystkie karty ten deck zrobi, co ma zrobić, czy jeszcze się możemy wywalić? Wiesz co, nie, raczej teraz jesteśmy w miarę spokojni, natomiast musimy też być przygotowani na to, że na przykład przeciwnik będzie chciał nam zrobić kuku i w odpowiedzi na wystawienie, powiedzmy, drugiego Stingera będzie chciał nam removalem zabić pierwszego, co spowoduje, że nie będziemy w stanie tak, nam spadnie mnożnik damage'u, więc my gramy cierpliwie. Mamy, dobrze widzę, jedne songsy, drugie songsy. Mamy jeszcze jedne songsy w deku. Mamy rytuał, pięknie. I stać nas chyba na to, żeby w tej chwili zagrać Teachingsy po ten rytuał. Chociaż właściwie Grimsearch w tym wypadku, trochę głupi jestem. Grimsearch w tym wypadku zrobiłby to samo. Ale nie szkodzi. Jest ok. Jest ok. Właściwie zagramy ten Grimsearch bez bargaina, bo nie chcę. Cancel. Bez bargaina i klikam z bargainem. Brawo ja. Bo podbijemy sobie Storma. Tutaj ja w międzyczasie czytam czat, bo rzeczywiście bardzo dużo osób przyszło. Kuszat podpowiedział w międzyczasie, że ten Czech grający z Cycling Stormem to był Jan Żaczek. Dzięki. Będziemy pamiętać. Mam nadzieję, że kolegę zobaczymy jeszcze. Dobra, no mamy 0 kart w deku. Teraz ważne jest, żeby się nie wrócić na plecy i nie... Elementalisty nie ma co wracać. No i nie przesajklować do zera. Właśnie, jest tak, mamy 0 kart w deku, czyli co, teraz nie możesz sajklować, żeby nie przegrać, tak? Nie, mogę sajklować, nie mogę W pociągnąć. sensie nie możesz tak, sajklować do końca, nazwijmy to. Oczywiście możesz zestakować wszystkie te efekty sajklingu na staku, nie możesz dobrać karty. Jest o tyle faktycznie problemem może być to, i to być może to posajklowanie o jedną kartę za dużo i zużycie jednego rytuału może się okazać dla nas problemem, bo przeciwnik ma 26 życia, a my już nie mamy rippingu, więc przesajklujemy raz i możemy wystawić Stingerów tylko 2. A poczekaj, gdybyśmy z Deadly Dispute'a poświęcili... Nie, już 0 kart w ręce. Deadly Dispute'a niestety... nie możemy zagrać, okej. Z ostatnich kart w ręku. To jest zresztą ten nie zdąży nam zrobić tak, treasura. Deki z dużą ilością interakcji. Lubimy mieć w deku jedną kopię Blood Celebranta. O, tak. I teraz właściwie nie możemy... Co tam przeciwnik by chciał? O, już tapuje manę. Już wycofał. Już się ten... No dobrze, no jak nas zabije, to nas zabije. W tym momencie, jak dostaniemy removalem, trudno. To właściwie składamy się, dziękujemy. Idziemy dalej, bo niestety faktycznie mamy mniej cyclerów bez tego dodatkowego rippinga niż... No, poczekaj. Dobrze. Tutaj na razie jest -1, to nas nie. Tutaj create treasure token. Szuka, może jakiś removal mamy. Za 1 mamy. Może z nafałty gra też nie, słuchajcie, to jesteśmy w domu. To w tej chwili to już możemy. Jak już jest na stole, to już jesteśmy w domu. Always yes. I ciukamy. No, minus jest taki, że mamy też tego healera, więc musimy za każdym razem wybierać, chyba że są jacyś tutaj wizardzi modo, którzy
powiedzą, jak go zrobić, żeby nie musieć za każdym razem wybierać, które triggery idą na stos pierwsze. To, co mógłby w tym momencie przeciwnik zrobić, to się po prostu poddać, ale on pewnie mógłby tego nie zrobi. zegar, to nie ma aż Tak. takiego znaczenia, chociaż faktycznie 12 minut na zegarze. Widzę, że to Połowa gadanie czasu. nie pomaga mi tutaj. No trudno, no. Jeśli timeoutujemy, to timeoutujemy. Faktycznie granie i gadanie nie jest takie proste, moi kochane dzieci. Nie jest takie proste. Dobrze, ale poza tym gra pierwsza jest. Dobrze. Jest, pierwsza gra się udała. Mamy 12 minut, czyli połowę czasu, ale ja deklaruję, że już nie będę Cię tak zagadywał, Tomasz. Nie, dobrze. I teraz tak. Przeciwnik ma dużo remowalu. Ja przymiałem sobie tego Celebranta. Ja prawdopodobnie go przynoszę zbyt często, ale ja go naprawdę lubię. Mamy Gilded Light na Bodżuki i tego typu cuda. I w sumie więcej bym nie brał. Gravestalkerzy Masz spellbombę, mówi Bombay. No ale to na spellbombę Gilded Lights także zadziała. Zresztą to też jest tak, pamiętam, ten deck po prostu jest w stanie obejść spellbombę nawet mainową, po prostu redundancją. Zagramy Ripping, przeciwnik łamie spellbombę, my zagramy w odpowiedzi drugi Ripping, no tylko pozbywamy się po prostu resursów, więc niejako ten Gilded Light nas ratuje przed tym, żeby się tego nie pozbywać. Na deck z taką ilością remowalu ten Gravestalker moim zdaniem nie ma sensu. Dilhada Exploit jest dobrą kartą, ale właściwie ja ją w tej chwili przynoszę głównie na deki, które albo tak jak Kuldota, albo inne deki, które mogą nas zabić w instancie na odpowiedzi. Pytanie, co wyrzucasz, prawda? Mamy 1,5 minuty, 3 karty wyrzucasz. Myślę, że to musi być jeden z tych rytuałów. Pomimo tego, że wciskamy białą kartę, to będzie jeden petal i myślę, że wyrzucimy trolla. Nie potrzebujemy, czasem ścinam którejś ze zwykłych cyclerów, natomiast w przypadku, kiedy oponent nie przyniesie raczej Gorilla Szamana, to może te dodatkowy wirtualny swamp nie będzie miał takiego znaczenia, a za to na pewno przeciwnik będzie miał Hand Disruption, więc dodatkowy draw może się nam przydać. I oczywiście niestety no land, no keep. Tutaj jest ok. I tutaj. Co idzie na bottom? Ja dam na bottom Grim Searcha na razie. Songsy niestety mogą nam jedne po prostu wyduresować. Dobrze mieć drugą kopię. Keep. Wywalamy to. Dam. Przyspieszymy trochę, słuchajcie, bo faktycznie czasu nie jest za dużo. No nie będzie to dures w pierwszej, cieszymy się. Ty, Tomasz, grajesz, ja coś jeszcze powiem, to będę starał się tutaj wchodzić w interakcję z czatem. Franek Komsta zapytał, na ile ten deck, na który graliśmy, Mono Black Artefakty, to jest poważny deck. No też nie za wiele zobaczyliśmy, co on tam jeszcze mógł chować. Jest właśnie z nami Moonwalker. Ciężko powiedzieć, no wiesz, ja będę ostatnim, który rzuci kamień, że coś nie robi pucharków, bo ja gram tak często, że tych pucharków mam niewiele. Co do tego deku, grałem na niego raz, gram teraz drugi raz. Na ile jest poważny?
Ciężko to oceniać grając Cycle Stormem. To myślę bardziej jest kwestia tego, jak on jest spozycjonowany na resztę mety. Nagli może być, ciągle to jest removal deck, więc może Nagli być nie najgorszy. Jak na inne deki? Nie wiem. Czy tam gra ten taki latający stwór, tam chyba 0,1 zaczyna i po prostu dostaje +2/+2 za każdy artefakt, który wchodzi? Widziałem jest w poprzednim deku, na który grałem, widziałem. Teraz czy odpowiadamy, przecyklujemy zawsze, możemy dokopać do karty, której nie chcemy. Właściwie wyrzucimy. Przeciwnik zagrał Lenda, nie pakujemy się na Bodżukę. Ciągle to jest Furnace w tym momencie. Raczej na pewno Furnace. Czy kopiemy? Nie kopiemy. Puścimy tu. 3 Deadly Dispute, no tak kuszą. Rozumiem, że bardziej z końcem tury będziesz je zagrywał. Tak, tutaj. Familiar. Przeciwnik nie zagrał lądu, więc może jeszcze zagrać Bodżukę. Puścimy jeden z tych disputów. Bo i tak na razie artefaktów mamy nie za dużo, więc jedyny chain, jaki możemy zrobić, to jest dispute petala, czyli taki draw 2. Czy chcemy to? No, tylko 3 kraty w grobie nie jest idealnie, ale jest ok. Dobrze. Tu puścimy. Przeciwnik zużył swoją bodżukę, a my będziemy kopać dalej. Ląd. Najchętniej bym go przesajklował, ale jeśli nie, to być może będziemy zmuszeni, żeby go zagrać. Może dokopaliśmy się dalej. No idziemy, zobaczymy, co tam będzie. No, jesteśmy tam uderzani za 4. No przy takiej ilości hejtu, czy ten pivot plan tutaj, Shambling tymi Gravestokerami, czy miałby sens? Dobre pytanie. Musiałbym na ten deck trochę pograć więcej, żeby powiedzieć. No dobrze. Nie dokopaliśmy się na razie do żadnego z naszych Gilded Light. Dobrze, puszczamy. Będzie dispute z końcem? Nie będzie dispute z końcem. Tak, przeciwnik na razie cały czas nam za dużo nie pokazał. Cały czas te same sposoby, szczury, Shambling Gas, no i pełna ręka kart. Ciekawe, czy coś miał w sajdzie, no jakiś właśnie Dures mógłby być. Ale jest kolejna bodżówka. No i właśnie, i zegar też na naszą niekorzyść się kurczy. Jeśli zagramy teraz disputa, to musimy puścić obecnie. To jest 5 seterów w grobie, no ale nie będzie. Bardziej mnie martwi to, że mamy niewiele życia. Być może to był błąd, być może faktycznie trzeba było tutaj spróbować dokopać się do takiego plejta. No proszę. I będę. Dobrze. Jeszcze jedną turę będziemy żyli. Spuścimy tę turę. Zobaczymy. Czemu zagrałeś Lotus Petala teraz?
Żeby nie discardować w cleanupie. Okej, raz 8 kart. Jeśli przegramy tą drugą, to jest opcja, że faktycznie w trzeciej przyniesiemy tych Greystockerów i przetestujemy, jak one się tu mają szansę sprawdzić. Jest szansa, że przeciwnik wyjął removal na postboard i że go złapiemy troszkę bez spodni. Dobra, mam 7 życia, minus 5, zostajemy na 2. Mapa, więc na jednym. Może jeszcze jakieś sztuczki przeciwnik ma, ale co by to mogło być? Jakiś unexpected funks? Nie, chyba nie. No, nie pociągnęliśmy zbyt dużej ilości kreatur niestety w tej turze, czy tej grze. Jesteśmy w połowie deku, widzieliśmy 7 kreatur całe. O tej rzeczy, które nie mają znaczenia. Wrócimy całą tą turę zupełnie. Szkoda czasu. No dobrze. I w tej chwili Próbujemy. musimy coś spróbować zrobić. Mamy threshold. Brakuje nam jeden do thresholdu. A nie szkodzi, bo mamy petale. Weźmiemy białe. Tutaj nie spodziewam się, może mieć jakieś kryptin kurczyn w sajdzie, no ale jak to ma, to nie będziemy się tym mocno przejmować, spróbujemy dokopać więcej niczego, ok. 7 minut, wiecie co, to chyba stary, spróbujemy. Jak to mówią dla fanów, spalimy. Będziemy kupić rytuałową mapę. No, 3 krity. Nie mam bardzo niewiele. Jesteśmy w połowie deku i dalej mamy, nawet licząc te 5, które nam już zegzajlowano, no to mamy jeszcze 20 kreatur prawie w drugiej części deku. 20. Nie, to słuchajcie jest. Zagrajmy trzecią. Możemy zrobić test. W takim razie możemy zrobić test i wziąć faktycznie Greystockerów i spróbować spivotować na ten deck. Przyjemne tej karty jest to, że możemy albo zagęścić sobie ilość kreatur, albo wybrać 1 za 1. Ja w tym wypadku chyba zrobię 1 za 1. Zastanawiam się, na ile teachingsy będą nam istotne. Dobrze, zróbmy 1 za 1. Burek pyta, czy można podgłośnić. Wiesz co, Burek, wydaje mi się, że Dobrze, z naszej strony jesteśmy na maksa, na głośność już mam ustawioną i po prostu z Tomaszem mówimy cicho, bo u nas za ścianą po prostu śpią dzieci u niego i u mnie. Tak. Nie wiem, może wiesz, musisz podkręcić swój głos. Teraz te Gilded Light zostawi. No, dobra, zostawmy je. Dobrze. Dobra, teraz zaczynamy. Jest 1-1, mamy chyba niecałe 8 minut. Tak, zbliżamy się do tego obiecanego 0,5, słuchajcie. 7 minut. Dobra. Teraz Dobrze. będzie Express Cycling Storm. Keep. Są proszę. landy, są kreatury. Nie ma co się zastanawiać. Przeciwnik. No dobrze, i puszczamy. Spellbomba.
Trzeci bardzo. Spellbomba w pierwszej, no niestety. Spellbomba. Będzie wisieć nad nami. Dobrze, niech wisi. Niech wisi. To jest plus tego Gravestalkera, że jesteśmy w stanie pokarać przeciwników, którzy kiszą te spellbomby. Shambling Gust, no to zmartwi trochę bardziej, bo jest to champ blocker, ale tylko troszkę. No i dobrze, mamy to. Mamy Gilded Light, więc możemy sobie zabrać petala na wypadek, gdyby przeciwnik chciał coś wszystkiego zrobić i puszczamy. Jest dispute. No proszę. Czy chce nam się marnować cokolwiek na to? Czy puszczamy dispute, albo może zagramy Gilded Light? Zagrajmy ten Gilded Light. Jest ryzyko, że w odpowiedzi przeciwnik puści. Niech się zastanawia. Jest ryzyko, że w odpowiedzi przeciwnik złamie tą spellbombę, no ale to jeszcze nie jest koniec świata. Jeśli idziemy na pivot, to martwi nas to mniej. No teraz jeszcze łamać nie musi, czy przed tym. Może poczekać do naszej tury zawsze. Może tak. Więc widzę, że się nad tym zastanawia. W tej turze tego nie zrobisz. No ale tak wygląda, jakby się szykował na szapki. No, niech się szykuje. Nie. Dobrze. Przecyklujmy na wypadek, jakbyśmy tego Gravestalkera znaleźli. Kusimy los, nie kusimy. Dobra, puścimy. Niekonsekwentnie niech będzie. Pilfer. Weźmie nam disputa. No trudno. No niech bierze. Niech bierze. Do dżuka. Dobrze. No właśnie, oprócz bomby miał jeszcze bodżukę. No, niestety jest to deck, który nie wiem jak jest dobrze spozycjonowany na metę, ale jeśli ma 4 bodżuki, 4 spellbomby, pilfery, duresy, to dość dobrze jest przygotowany na nas. Okej. Jest taka szansa, że planem na ten deck może w ogóle być zmniejszenie ilości rytuali. W tej chwili te kapale są bez sensu. I zagęszczenie ilości kreatur. W sensie zamiast tych 3 kreatur trzeba było wywalić Glacefiend. No Glacefiend, tak, nazwy tej kreatury mi wtedy zabrakło. Rzeczywiście to jest typ, o którym może nas szybko zabić, niestety. No, tak nas najszybciej zabija timer na razie. Też prawda. Ach. Dobrze, puścimy.
No, prawdopodobnie tak. Wywalenie tych rytuałów to jest coś, co na ten deck może być dobrym pomysłem, bo siedzą w tej chwili. Właściwie nic nie robią. Druga beczuka. No, Kolejna bożuka przeciwnik nas stawia pod ścianą. No, dobrze, zegar też nam nie złamiemy. sprzyja. Złamiemy Reaping. On może złamać beczukę. Znaczy złamać spellbombę. Tak, Złamie czy nie złamie? Nie złamie. No dobrze. pozwolę 2 karty zabrać. To jest powoli moment, w którym możemy się zastanawiać, czy nie zacząć tych kreatur po prostu zamiast cyklować, wystawiać za pełen koszt, w tym healera, który może na koniec przeżyć. A wiecie co, tak zrobimy. Wystawimy healera. Nie zrobimy nic mądrzejszego i tak z tymi kartami. Petal, który w tym wypadku jest słaby, czy rytuał, który w tym wypadku jest słaby. Ale i tak się nam kisi na ręce. A uwaga, wystawiamy kreaturę ze słabym bokiem. Ha, ha, ha. Dobrze. No i teraz tylko mamy 10 życia. No. Glacefinda, który może nas niestety no tak dość mocno karcić. No pewnie tak będzie. Może wywalimy tego Strategate'a, bo nie blisko na życiu. No, fint tutaj. 2 artefakty za 1. Mapa i treasure. To będzie Lethal. Dokopię się jeszcze jednego artefaktu. Nie, to ma, bo ma i treasure i mapę. I mapa, no tak. Dobrze. No słuchajcie. Tak, druga spellbomba. To add insult to injury. Dobrze, słuchajcie, na drodze do 0,5. Tu będzie najdłuższy stream Ciężki pauper, matchup. to King MTG pyta, no. Może tak, może tak. Może tak, może się już poddamy po 0,3. Słuchajcie. Dobra. Tomasz, no, Dzisiaj gramy pierwszy na mecz. luzie. Mono Black artefakty, tak zapowiadane przez Judgmana, że powinno być łatwo, no ale się okazało, że właśnie 4 bożuki, 4 spellbomby, Znając te listy, nie filtery. spodziewałem się, że będzie łatwo. Ale inna sprawa, że w G1 i w G2 chyba też dobieraliśmy wyjątkowo paskudnie. Więc ja się trochę przesunę tutaj, żeby... No przeciwnik dobrze to pograł, dobrze to rozegrał, tak mi się wydaje. No, nie musiał chyba nawet kopać z tymi rękami po potrzebne karty, może ich miał po prostu tak dużo, więc i szybko zamknął na nas takiego loka z tymi właśnie nihil spellbombami. No ciężko się było przed tym bronić. Nie wiem, czy może właśnie Siege Smash by tu może ci trochę pomógł? Nie, no w sensie nie możemy zbyt bardzo rozwadniać tego deku. Bardziej myślę, że tutaj przycinamy rytuały, zagęszczamy ilość kreatur i liczymy na to, że pivot w kreatury po prostu nam. No i keep.
Mamy Londyn. Dobra, mamy drugi mecz, jest Matzo 95. Jeżeli ktoś zna tego przeciwnika, niech nam na czacie napisze, czym on tam może grać. Widzimy No, to Twisted wygląda Chili, jak Chillback i Glee Jump. albo na Jant, tak. Tak, Whitefire albo Glee, no co I tam. teraz ciekawy. Zaczniemy od Rate'a. I teraz, jeśli wystawimy, przecyklujemy Stingera, to jest szansa, że w przyszłej nie będziemy mieli czarnej many, żeby przecyklować horror, więc wystawimy tego Barenmura i oddamy turę. Jest czarny, jest zielony, jest i Broodscale w drugiej. No dobrze. Może za to ta runda będzie bardzo szybka. Tutaj właśnie Czaczem mówił, że trzeba szybciej pedałować. Dobra, no. I tutaj pytanie, czy boimy się, czy mamy szansę grać wokół Glee w trzeciej, czy to olewamy? Możemy zrobić tak, ale to nam niewiele daje. Moglibyśmy zrobić tak, zostawić tego Stingera, żeby zawsze mieć blokera przynajmniej. Natomiast to nam niewiele daje, w sensie. Kupuję jedną turę. Chyba musimy zagrać po prostu tak, jakby tego. Tu Judgment mówi, że on by wstawiał Stingera właśnie chyba, ale to Judgment to jedna tura nam, rozumiem, jest uratowana tak naprawdę. Możemy wstawić. Wiem, że jedna tura to Mamy czasami dużo, no ale. 3 kreatury. No niewiele nam to chyba da. Zastanówmy się. Wystawimy Stingera. W tej chwili kosztuje nas to petala, co jest ok. Jeśli będzie miał Glee, no to Stinger ginie. My zostajemy z 5 kartami w grobie, w tym 4 kreaturami. I trochę za mało, żeby zacząć od rytuału. Okej, no Judgment też słusznie zauważy, że tak, zagranie Stingera nam nie przegrywa gry, a nie zagranie jak Magli nam przegrywa grę. Dobrze. Tak zróbmy. Jest bloker. No dobrze, jest Glee. I dobra, zobaczymy teraz. No, rozumiem, że musimy się próbować jakoś dokopać. I teraz tak, mamy 4 kreatury w grobie, więc albo zaczynamy od Disputa, ale pozbawiamy się wtedy 2 czerwonej many de facto, więc obawiam się, że zaczniemy od Songsów tutaj, tylko za 4, ale mamy drugie zawsze. A tym sposobem mamy petal, ok. Mamy petal, mamy threshold, mamy już threshold, tak. Pięknie, to możemy. 5 kreatur w grobie, 5 storm, a ten moment możemy wystawić. No i znowu to jest ciekawe pytanie, czy próbujemy kopać, czy znowu wystawimy Stingera, licząc na to, że nie ma Nadira. Dobra, Burek, powiemy w przerwie. Tutaj jest, wiesz, Przesajklowanie tego nas niewiele kosztuje, więc możemy to na razie zrobić, dając sobie ciągle możliwość przesajklowania street rate'ów. Mamy
7 kreatur w grobie. Ja bym pokopał dalej, czyli rzucamy Sonksy i zobaczymy. Mamy opcję zawsze, żeby zakończyć tą turę ze Stingerem na stole i z kolejnym Chant Blockerem. A mamy też opcję, żeby dokopać się do czegoś lepszego, albo tą grę wygrać po prostu. Co nie bez znaczenia, przeciwnik ma Swampa na stole, więc jest zawsze ryzyko, że będzie miał Snafauta, no ale trudno, jak to ma, to ma. Nie miał w poprzednim turze. Nie wiem, czy czy jakieś gry grają snafauty w mainie, bo i Golgari i Jan wydaje mi się, że grają snafauty, ale tylko w sideboardzie. Możliwe. Jeszcze jeden Stinger. No właściwie teraz do wygrania to nam brakuje tylko many. Czy my chcemy się tutaj pokopać? Ja bym się pokusił o pokopanie więcej. Jeśli dostaniemy jakąś manę, to jesteśmy w tą Teachingsy. Czy Teachingsy nasz tutaj, ile mamy kreatur w grobie? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 z tym Wantazaurem. Czy chcemy te Teachingsy do ręki? Weźmy te Teachingsy do ręki. Spróbujemy to wygrać w tej turze. No musimy, Tomasz, i nie wygląda to na razie źle, nie wygląda to beznadziejnie, wręcz przeciwnie, no masz już Storma wykręconego. Okej, no mamy tylko jedną, na razie póki się nie dokopiemy, nie mamy dużo many, mamy jedną czerwoną manę, bo teraz użyjemy, możemy zrobić Disputa w Petala. Głębiej bym już nie kopał. Użyjemy Teachingsy po Sonksy, ostatnie. Zagramy Sonksy, zagramy Ripping. Jakby się nam trafił Petal, to jeszcze możemy potencjalnie to wygrać. Bo Landa już zagrywałeś, rozumiem, tak? Tak. Tylko 2 z tych Street Rate'ów przecyklujemy, ale to jest ok. Dobrze. To wystawiamy pana Stingera. I zaczynamy ciukać. O, jest Petal. No, to nie wygląda źle. Zobaczymy, czy przeciwnik będzie miał removal. To nas może tutaj trochę zaboleć, ale na razie nie pokazuje. Co wygląda jak deterministyczny win na ten moment, zwłaszcza, że dostaliśmy rytuał, to jest ok. Rzucimy ten rytuał, żeby się w odpowiedzi na rytuał nie dać złapać na jakieś świństewko. Tak, dostaliśmy i kolejnego Cabal Rituala, no to chyba rzucimy. wygląda, że się udało, no i ten play z wystawieniem Stingera się okazał. Jednak trzeba mądrego zawsze dobrze posłuchać. Nie? Doświadczenie Cycling Storm jest szerokie, no właśnie, czyli cenna lekcja. Jedna tura właśnie w Cycling Stormie to jest ta, która wystarczy czasami. Teraz się jeszcze nie zabijmy własnymi street rate'ami.
pro tip. Nie polecam. Ale właśnie, czy na modo da się zabić? Mógłbyś zapłacić 2 życia mając 2 i się Mając 2, zdezerować? tak. Okej. Mając 2, tak. No i do przodu. Dobra, pierwsza znowu do przodu. Dobrze. 16 minut, czyli więcej niż przy poprzedniej grze nam zostało. Szybko ci to poszło. No, zwykle staram się tą pierwszą zamknąć do 20, natomiast no, nie zawsze wychodzi. Teraz ja sobie zajrzę do moich notatek. Co ja tam chcę na Golgari. 5 minut, to mam zamazane, nie szkodzi. Dobrze, myślę, że tutaj możemy uciąć petale 2 i uciąć może jednego trolla i coś jeszcze. I Cabal Ritual albo Teachings. Golgari może nas przynieść. Tak właśnie. I z jednej strony mają Grave, znaczy Hand Disruption, więc Teachingsy mogą nam pomóc dobrać na przykład do drugiej kopii Rippingu, jak nam wezmą jedną. Z drugiej strony mogą przynieść Weather i wtedy mana efficiency będzie ważniejsze. Tak, właśnie, no to czego się możemy spodziewać, tak czuję, to są właśnie i Weathery, i Last Rights, bo zobaczyliśmy w sumie tam 2 kolory. Strajcy też są. Da się grać wokół Strajców. Spróbujemy tak. Przeciwnik zresztą widząc Ghastly Demise często nagle zmienia priorytety, jeśli chodzi o swoje duresy. No właśnie, wydaje się, że dużo tych odpowiedzi może mieć niestety takie Golgarigi, właśnie i Duresy i Weathery, które nam uciekną po prostu z życiem, plus też taka sytuacja, tutaj nam się wyjątkowo chyba trochę udało wstawić z tego blokera, ale też właśnie takie w trzeciej turze atakujące Golgarigi po prostu milion na milion. No dobra, no jaka strategia na drugą turę w takim razie? No tutaj te demice'y nam dużo dają. Jeśli chodzi o Hand Disruption, no to zależy co mamy na ręce. No bywa, że oponent zagra na przykład na naszą rękę. Dobrze jest się nie wytapować do końca, bo wtedy mamy szansę zagrać coś w odpowiedzi na czy to Duresa, czy to Last Rightsy. No 0 cyclerów to niestety jest mulligan moim zdaniem. No niestety, lądy są, spele są, ale scena dispeli jak... O, tu jest dużo lepiej. I czy chcemy sobie chować ten drugi ripping? Ja bym go schował i zawierzył w serce kart, że docyklujemy do czegoś relevantnego. Jak przyjdzie Dures, no to wybór jest prosty. Rumble, proszę cię bardzo. Co tam przeciwnik ma w Rumble? Wziął Broodscale'a, zrzucił Safekeeping Insight. No okej, no to my się na spokojnie. Tak. Puścimy turę. Nie ma co. Ma co się ścigać. Tak, wiem, że ma plus scale'a. Duresik jest ok. Możemy zagrać rytuał, ale to nam niewiele daje.
Puścimy tego Duresa. Tego Duresa. On weźmie Dlatego nam nam Reaping. wyciągnie Reapingi, tak, to chyba. On weźmie nam Reaping. Weźmie A nam nie, tu. proszę. Proszę. Wrót scale'a, czyli zmniejsza nam ilość drawów, które mamy. Dobrze. To znaczy, że combo ma na ręce i nie chcę, żebyśmy się dokopali Tak, też do jakiegoś blokera niestety. do blokera albo do no i tu musimy puścić. Bo jeśli teraz będzie Glee, a zgaduję, że będzie Glee, no to musimy w odpowiedzi zagrać Songsy i spróbować się dokopać. No nie, wybrał Swampa. Czyżby nie miał Gli jednak? No może nie mieć. Może nie mieć. Myślę, że poszło instant Glee, jakby je miał na ręce. Tak, tak. No. No ląd, dobrze. To wystawiamy ląd, puszczamy turę. Deadly Dispute z końcem. Eviscerate jest Insight, czyli tak, dokopie się. Kopiemy. Jak się dokopie, no to w sumie niewiele no to możemy się dokopie, zrobić. no. Rumble. Trzecie Rumble, no. I dalej nic. Dures. No to kolego, Storm 2. To w tym momencie ja proponuję jednak coś zrobić w odpowiedzi. I albo gramy Songsy i Reaping i wracamy sobie 4 kreatury. Albo myślę, że Songsy zagramy tak czy siak. Albo. No bo teraz jeśli zagramy Songsy, zostanie nam tylko 1 many po rzuceniu Reapingu, więc z tych 4 kreatur przecyklujemy 2. On nam weźmie Grim Search. No jest ok. Dobrze. Tak zrobimy. Zrobimy tak. I zrobimy tak. My sobie zmaksymalizujemy draw. I szansa, że dokopiemy się do że się dokopiemy do Demice'a. No, proszę Cię bardzo. Do wyboru do koloru Roland Game Search. Bombaj się z nami żegna. Trzymaj się, Bombaj. Fajnie, że wpadłeś. Cześć, cześć. Przecyklujemy się. Dostaniemy za 2. Jest ok. No i endstepik. Mam jedną kreaturę w grobie. Ciężko nam będzie z tego. A tu proszę. Jest i bloker w razie czego. Zagramy blokera. Mamy nawet manę na Dispute. Można go jeszcze w razie czego poświęcić. To i jest. Oponent zagra tak. Insighta z grobu. Znalazli. Chyba nie znalazł.
Pytanie, czy go trzymamy jako blokera? Przytrzymamy go na razie. Chociaż zablokowanie go i poświęcenie na disputa pozwala nam dołożenie jednej kreatury w grobie i nie pozbawianie się lądów. Ale okej, puścimy ten latacz jeszcze. Ten bloker się nam może jeszcze przydać. Tak, wydaje się, że przed tym musimy się właśnie ochronić, że pojawi się w końcu to Gli, no i teraz jednak taki bloker będzie wtedy na wagę złota. Landów masz aż 3, dobierzesz kolejne. Jesteśmy w 1/3 deku i dalej nie dobraliśmy żadnego remowalu, ale to jest ok. To jest ok. O, proszę. I jest removal zamówiony. Co ciekawe, moglibyśmy kopać, a moglibyśmy... No dobra, puścimy tę turę. Okay. Czas będzie podpuszcza, że to już się nadaje do kręcenia ręka po prostu. Tak, ja się muszę grać cierpliwie. Oponent się wytapował ze swojej zielonej many, co oznacza, że jakbyśmy chcieli teraz iść, a wygląda na to, że w kolejnej turze moglibyśmy próbować. Przeciwnik też nie ma dużo szczęścia, na co z połowa swojego deku jeszcze się do Gli nie dokopał. No właśnie. Ja bym się na jego miejscu trochę. Tutaj zablokujemy, żebyśmy dostali już kreaturę do grobu i chyba zrobimy bet na to, że będziemy próbowali w przyszłej odpalić, a wtedy te... Okay. Właśnie takie sytuacje jak teraz z tym Gli, no, mnie osobiście przekonały do wersji Jandowej, gdzie mamy jeszcze Krysalisy jako 4 dodatkowe threaty, bo jednak sytuacja, w której właśnie combo piece jest gdzieś w tych ostatnich 20 kartach też mi się zdarzała i było takie, no właśnie, niewiele więcej się robi wtedy. No dobra, Tomasz, czy to jest ta tura? Masz dużo kart na ręku, w sumie dużo kreatur. I teraz pytanie, czy wystawiamy Stingera? W mojej ocenie trzeba kopać. W sensie, jakby przeciwnik miał to Gli, to mamy removal, więc ja bym sobie jednak maksymalizował szanse na to, że dotrzemy do czegoś sensownego, a jak widać nie jest wcale tak różowo. Przydałyby się, rozumiem, rippingi. Zobaczyliśmy na razie jedne, prawda? Zobaczyliśmy jeden ripping, nie zobaczyliśmy na razie teachingsów. No kopiemy. Mamy 2 drawy, zużyjemy rytuał, żeby kopać dalej. Coś czuję, że po tym meczu trzeba będzie zrestartować klienta. Mamy drugi removal, a to nas w tej chwili mało cieszy. Mamy rippingi, no i jesteśmy w domu. Dobrze. No, przeciwnik trochę unlucky. My właściwie w tym momencie chyba zagramy sobie te Demisy dla Storma, bo mamy 12 kreatur w grobie. 6 Storma. To zabijemy spawna bogatemu, kto zabroni. No, jeżeli to jest ta tura, w której się chcemy skręcić, no to rzeczywiście po prostu ten wyższy storm ma tu znaczenie, już remowa zalega tylko na ręce. Właściwie, jeśli masna fałty, mamy co 10 Storma, 3 Stingerów. Dobra, nie będziemy się bawić w maksymalizowanie. On nie zagra nam
nie zagrano Muedera w tej sytuacji, więc możemy spokojnie po prostu spróbować wystawić Stingerów. Poddał się, proszę. No, Dobry oponent. Dobra, słuchajcie, mały restart klienta, bo coś nam tu mówi. No dobra robota, Tomasz. Przyznam, że Gli wydawał mi się jednak takim przeciwnikiem dość groźnym, właśnie przez to, że ma i Duresy, Last Rightsy, Weathery, no szybko się może samemu skręcić. Nie wiem, czy Może, tutaj... czasem jak zrobi Macao w trzeciej, to robi Macao w trzeciej. No Tak. i ten. Chociaż tak jak teraz widać, to wystawienie tego blokera czasem, nie zawsze, ale czasem pozwala kupić sobie turę, więc jestem. Tak, to było dobre zagranie. Na pewno tutaj też możemy jeszcze raz podziękować Judgmanowi w tej pierwszej grze, ale i w drugiej. Ja się wahałem, ale jak widać czasem pójście bezpiecznie jest ok. No, plus zupełnie inaczej się gra, że tak powiem, przed kamerami i czując, że trzeba coś pogadać, słysząc komentarz, nie wiem, mój, jakieś wpisy na czacie, nagle mózg ma kilka bodźców dodatkowych i podejmowanie decyzji jest zupełnie inne niż gdy gra się w zaciszu domu, czy nawet gdy się gra na żywo, więc no, Dorsi pyta, czy 2-0 na Gli? Tak, 2-0 na Gli poszło. No, Niestety obawiam się, że tym samym nie będzie już ani 0,5, ani 5-0, słuchajcie, no niestety. najgorzej, no. Najgorzej. Czekamy na ten wynik. Jest 23, my jesteśmy po 2 grach. No dobra, no to ale też było dużo gadania. No to jest, było dużo gadania. To jest, powoli dochodzę do wniosku, że wiem, kto ten ostatni program tak przedłużył. Czyli rozumiem, że chcesz co najmniej wyrównać wynik z naszej ostatniej dyskusji. Nie. Czekamy tylko, aż jeszcze Radomir dołączy koło północy i to nam też jeszcze o 2 godziny wydłuży pewnie. I się widzimy rano. Dokładnie. Dobra, ale właśnie, nie robimy przerw, ciśniemy tutaj na naszym rowerku. Nie ma co. Miejmy to ze sobą. Na razie nikt nas z czatu nie polował. No, reasumując, czy ten demise jest dobry w tym na to Golgaribi? No dwoje babka wróżyła, czy byśmy wygrali. Znaczy, tak jak przeciwnik dobierał w drugiej grze, to i tak byśmy wygrali. A pierwszą wygraliśmy bez demise'ów ewidentnie. Natomiast sam fakt tego, że mamy removal, do którego możemy się dokopać w odpowiedzi nawet na to, że przeciwnik zagrywa Gli i my rzucamy w odpowiedzi rytuał, cyklujemy i próbujemy się dokopać do tego demise'a, nie pozwala grać trochę spokojniej na ten mecz i sobie układać tą rękę. No nie jest to bez znaczenia, że zupełnie w gratisie dostajemy też całkiem dobrą kartę na Jordana, z którego też gorąco pozdrawiamy. A tak już to pół żartem, pół serio, natomiast tak całkiem serio, no to na tych dużych turniejach zdarzają się ciągle bardzo dziwne deki, więc jak trafimy na infekta na przykład takiego, albo jak trafimy, Boże, na co ja to grałem? W 10. No, się zdarzają jeszcze heroiki. Że nie grałem na ten core combo w korach Naya. Potencjalnie może to być karta na ten matchup. Ale nie, no to Ghastly Demise wydaje mi się dobrą odpowiedzią jak najbardziej na Gli, które
może się nawet nie spodziewać żadnego remowalu, że jednak Cycling Storm ma tak, Arznafautów nie gra, bo tak jak sam powiedziałeś, no tych swampów tam za dużo nie ma, więc może starać się właśnie bardziej bronić przed jakimiś twoimi odpowiedziami, a samemu remowalu nie trzymać, więc może być tak, że oponent w ogóle wyrzuca z deku te wszystkie protekcje, jakieś tam IOS, czy Vines of Wastwood, nie wiem co jeszcze. Może właśnie jakiś gracz Gliby się wypowiedział, No, czy on by się spodziewał takiego remowalu w sumie i jak by się przygotowywał. A ja już nas przełączam, widzimy oponenta jest Irenicus MFS. Co tym razem się wylosowało? zaraz zobaczymy. Ja sobie po naszym tym zwycięstwie odpalę drugiego banana. 23. A taki banan nie zaszkodzi, więc to jest zdrowie czatu. Hmm. No dobrze. I tutaj proszę, no mamy całkiem dobra ręka. Windy, mamy spele, mamy seklerów, ale wszystko co trzeba. Przyznam, że dobierasz więcej landów niż ja w moim... Proszę. Czyli to Też jest dawno niewidziany deck. One and Spy. One Land Spy, tak. Chociaż, nie wiem, kiedyś takie nawet... No raczej tak. Chargeman chyba grał te Land Granty kiedyś też w jakimś wersji Cycling Storma? Chyba, że to dawno i No nieprawda już. nie jest to Dredge na pewno. Nie jest to Dredge na pewno. To brzmi jak One and Spy. Tutaj Łukasz, cieszę się, że będzie Ci dzisiaj śnił banan content. Życzę miłych snów właśnie. bananowa młodzież. Dobra, powiedzcie, co to jest za deck? Czy to jest jakiś taki deck, który właśnie dobiera dużo lądów i... Kurczę, coś mi się kojarzy, ale ja mam słabą pamięć na nazw. Dużo lędów jak na One and Spy'a. Okej, Chargeman napisał Five Land Spy. No to kolega jest dobry w dobieraniu lędów w takim razie. Aha, jeden z tych forestów jest... Dobrze. To może nie aż nawet tak dużo. No dobrze. Czyli potencjalnie... Okej, to jak na to mamy grać? Mamy... Ścigamy się, to jest dwa statki mijające się w nocy. Generalnie. Postboard raczej przyniesiemy Gilded Lighty. Co tam w tej liście jeszcze jest po sajdzie? Tam są jakieś bodżuki, czy tam po prostu... Raczej nie spodziewam się, ale... Co tu jest? Pewnie zagra któryś z tych swoich speli. Ribbon Farsight Scrite. Okay. Dobrze. Co oponent tam? Co oponent tam wymyśli? Landgrant pokazuje. No dobrze. Ty pokazałeś Landgrant. No zaraz pokażę resztę kart deku. Potencjalnie. Czyli komponent ma Trolla, Landgranta. I jedną tajemniczą kartę, tak? Mhm.
No my robimy swoje. Wydaje się, że to może być całkiem przyjemny mecz, a przynajmniej w takim sensie, że na razie nam przeciwnik w ogóle w niczym nie przeszkadza. I co on tam potem robi? Ma rolę w Gianta, czy czym on tam zabija? No, jakbyśmy się dokopali do jakiejś magii, to potencjalnie można by było iść w taniec. Czy to jest go time? Dobra. Spróbujemy. Tak. Swamp Cycling, proszę Cię bardzo. No dobra. Są, Easy. no trochę Easy, tego, czego nam brakowało. easy, easy. Kolejny Songs of the Dead. Indie Speed Pin. Dobrze. No, Mamy 2 Stingerów, mamy... Chyba nie ma po co kopać. Czy przeciwnik ma jakąś otwartą manę? nie. Nie, to myślę, że po prostu zakończymy tę zabawę i przejdziemy do kolejnej i będziemy maksymalizować. Czyli co, teraz już wystawiasz Stingera po prostu? Tak, tak. Nawet obu, rozumiem. I Żeby było bardzo szybciej. deterministyczny. Tak. Jakby tam czat w międzyczasie był w stanie podpowiedzieć dusze, czy tam winem jest faktycznie Lolew Giant po prostu, czy tam coś innego ciekawego jeszcze po sajdzie z hejtu możemy się spodziewać. Dobra, przeciwnie, nawet nam nie każe wyklikiwać wszystkiego, bardzo to miłe z jego jesteśmy strony. Proszę, 20 minut. Dobrze, czy tam jest weather? No, zagramy bezpiecznie. Weźmiemy sobie znowu Selekanta, na wypadek jakby trzeba było maksymalizować nasze... On tam może mieć albo Gnot of Bone, albo Weathera właśnie. Weźmiemy sobie Gilded Light. Ja. Czy my się spodziewamy od nich jakichś duresów? Może, chociaż niekoniecznie. Czy ja znajdę jakiś build, który nam podpowie? Możemy albo ściąć rytuał, albo ściąć teachings i po prostu liczyć, że tam nie będzie za dużego disruption. Maksymalizować prędkość. Ale też szybko sprawdzę.
Five Run Spike Combo Pauper. Co my tu mamy? Nie, jakąś zdecydowanie chyba inną listę Mesmeric znalazłem. Findy. Nie, tutaj tak dużo nie będzie. Może jakieś Duresy mogą Duresy być. mogą być. Fairy Macabre. O, Fairy Macabre to jest coś, na co warto być przygotowanym. Dobra, ale No dobra, no. może ze względu na te duresy potencjalnie, to sobie zetniemy tego jednego kabana jednak. I zobaczymy. Właśnie pół minuty. Tam czat zwraca uwagę, że masz napis Activate Windows. Nie wiem, czy to trzeba zaktywować, czy da się gdzieś Maszyna ten napis. wirtualna. Okej. Nie Oszukuję. przejmujemy się. No dobra, jest Street Wraith, jest inny Cycler. Kusza pyta, na co 1,5% oddajesz? Też coś tam było otwarte? Jeszcze nie na common, nie? Nasze stowarzyszenie jeszcze 1,5% nie może przejmować. Pożytku publicznego. Ale kto wie? Może będzie. Land Grants. No dobrze. A przeciwnik mój ganował do 5. do 5. No tak, jest Balustrade. Spy oczywiście. No dobrze, niech będzie. Okay. No dajmy. No u nas to wygląda chyba nieźle, no właśnie. Mamy i Songsy, i Rippingi. Przydałby się jakiś jeszcze lądzik artefaktyczny. Proszę. No jest ląd, czy wystawiamy tego portala? Myślę, że jeszcze nie. Tak, tutaj Burek zaproponował Fundację Common, że zbieramy na graczy zmarłych w oczekiwaniu na koniec tury cyclinga. Tak, tutaj jest oto znane śmieszki z cyclinga, że gra tak naprawdę sam ze sobą, przeciwnicy czekają do własnej śmierci, albo rozwiązując krzyżówki, albo kolorowanki. Aczkolwiek ja jak zawsze grałem z Judgmanem i to nie przeszkadzało, wręcz zawsze z chęcią obserwowałem, czy mu się tam udaje, czy nie. Ja nie miałem jakichś negatywnych odczuć związanych z tym, że w sumie nic nie robię, nic nie mogę zrobić i Judgman albo przegrywał sam ze sobą, albo wygrywał. Mamy Mesmeric Finda. Czy nam to jest Mesmeric Find przeszkadza bardzo? Zabiera mi prawdopodobnie Ripping. No to jest okej. Czy zrobimy coś w odpowiedzi? Możemy zrobić w odpowiedzi tak, że... Ale nie, mamy za mało kreatur. Nie, dobrze, puścimy Mesmeric Finda. Niech będzie. No tutaj co, mamy 3 kreatury, moglibyśmy próbować grać Songsy i ten, Rippingi. No, moglibyśmy, ale to jest spalenie Songsów i Rippingów dla 3 kreatur. No, to już i tak, to już jest, no, weźmy Songs. Dobrze, nie będzie. O, proszę. To proszę. No, Aż 2 Gilded Light w tym momencie. możemy stawić
Właśnie, czy Petali będziesz zagrywał Deadly Dispute, czy nie? Czy na razie raczej jeszcze, póki mamy co cyklować, to cyklujemy? Na razie, póki mamy co cyklować, to przeciwnik się zastanawia. I możemy ewentualnie wystawić Celebranta, ale do nas nie ciuka za jeden. Czy jest to tak bardzo? No nie, no dobra, puść. Nie będzie. Przeciwnik sobie zsetopował. Wyciągnął swój prawdopodobnie ostatni z deku. Więc w przyszłej będzie chciał zagrać Balustrade Spire. No dobrze. Rozumiem, że będzie chciał zagrać właśnie Balustrade Spire, czyli przewinąć cały deck i co? I wyciągnąć tego Lothlet Gianta? No, A my odpowiemy tak. Gilded Lightem? Tak? To Taki zadziała? jest plan. Okej. Taki jest plan. Dobrze, puścimy. Żeby przecyklować. Dobrze, i puścimy turę. No dobrze, jest Balustrade Spire. Czy to też będzie w takim razie dla nas win condition, że przeciwnik po prostu z kolejnym drawem w kolejnej turze przegra? Jak się teraz obronimy? No, taki jest plan. No dobrze, to co, już nie będziemy, znaczy możemy w odpowiedzi na Gianta, tak? Dobrze, zagramy, to nie będziemy świnie. Czy tak ci się udawało wygrać? Nie wiem, nie ćwiczyłem tego jeszcze. No tak, taki mecz pewnie się rzadko zdarza, ten One Man Spy, ciekawy deczek, ale zbyt często się nie pojawia, czy Five Land Spy tym bardziej. Łąb. I co teraz? Irenikusie. No GG, brawo, dobrze. Tomasz, no. Słuchajcie, 30 sekund ja się przeniosę tylko pod zasilacz, dobra? O, dobra, to może króciutka przerwa, ja też pójdę sobie coś do picia i wam włączyłem muzyczkę i zaraz się widzimy.
No i wróciliśmy. Tomasz zaraz będzie szukał czwartego przeciwnika. No, na razie 2-1. 2-0 na Gli, 2-0 na Fiveland Spy'a. Przyznam, że ten, zwłaszcza drugi mecz, druga gra, no przyjemne zwycięstwo, tak po prostu zagrać ten Gilded Light w obronie, ale jednocześnie zapewnić tym sobie wygraną, bo przeciwnik zostaje bez deku. Toxic Cat. Dobrze. Dobra, jest przeciwnik w takim razie, ja no też już land, włączam. no keep. Czasem jest tak, że jak jest petal, jest rytual, byłoby 3 cyclerów, to się można pokusić, ale niestety nie. O, no dobrze, czas na złą wariancję, mulliganujemy do 5. Przyznam, że jak na deck, który gra 12 landów, tak? 12? No. I tego 11 i 11 i trolla, no to i tak na razie mało mulliganowaliśmy. No come on, no, to jest tak no, statystycznie. proszę, Tutaj, właśnie. tutaj Ja na jestem paprykarzu właściwie gotowy grając to 21 przytrzymać. landów musiałem się mulliganować do 4, do 3, naprawdę też mi się to pierwszy raz zdarzyło, więc no okej, no cóż. Jest z nami Radomir, proszę, dołączył. Cześć Radomir. Na razie idzie Tomaszowi bardzo dobrze, tak bym powiedział. 2 gry wygrane, jedna na Gli 2-0, druga przed chwilą na Fiveland Spy'a, jedna przegrana na Mono Black Artifacts. No i teraz próbujemy po mulu do 5. Zagramy petala, żeby nam nie zdiuresowali. Idziemy. No lander, jest ok. Niebieski deck, no to trochę gorzej. Niebieski, ale chyba nie wróżki, skoro się nic nie pojawiło w pierwszej turze. Tak by się wydawało. No, Może jakiś terror. Jest ok. Jest ok. Dobrze by było dociągnąć jakiś albo land oczywiście, albo jakiś 2 cyclerów i złapać okienko na to. Zobaczymy, testujemy, czy udaje nam się coś zrobić z mulligana. Ok, to czyli UB. Czyli Okej. prawdopodobnie. UB Snacker bez czarnej many i Cycling Storm bez żadnej many. Our battle will be legendary. Tak jest. Finally worthy opponent. Lorien. No to dobrze, to Yes. przeciwnik ma czarną manę. A my sobie spokojnie. My sobie spokojnie. Dojdziemy tam. Modern Age, proszę Ci bardzo. Jak oponent coś jeszcze zagra, to wtedy byśmy poszli z rytuałem. No właśnie, on tak trzyma te 2 otwarte many niebieskiej, sami wiemy na co, dlatego tak jak mówiłeś przy analizie deku, że właśnie potrzeba mieć trochę tej many więcej, tutaj ryzyko jednego rytuała to chyba byłoby zbyt wysokie, ale właśnie ten troll zjawił się w sam raz, w dobrym momencie. Dobrze, no i to już jest jakaś gra. No, przeciwnik na pewno może mieć masę i counter spellis, perstater sprite'ów, może jakieś spell piercy nawet będą nas boleć. Patrząc na tym, że on ma już 4 otwartej many, my mamy 5 many, a my mamy dopiero 1, to ciężko będzie nam coś zrezolwować, ale zobaczymy. No to możemy gildować. Co jeszcze oponencie? Sobie robimy sculpting dalej troszeczkę. Chcielibyśmy zobaczyć pewnie odtapowanego landa, albo no. Dobrze by było mieć. Mamy
jakieś landy, mamy jakieś rytuały. Przydałby się ripping. Przydałyby się jakieś petale, żeby móc potem coś zrobić. No oponent, widząc naszą słabość, może pójść greedy i zagrać jakiś fordrop. Na Plus przykład co chyba takie Mystic albo Monarchę. monarchę. No to by trochę ryzykował. Na razie raczej No, pewnie powinna trzymać w szachu. Nie powinien robić nic. Ma dominującą pozycję na stole i ma otwartą manę i ma 6 kart w ręku. Więc moim zdaniem nie powinien robić absolutnie nic. Pytanie, czy Timiry te właśnie obecne grają w mainie Bodżuki? Wydaje mi się, że też mogą grać. Grają. No ale cóż zrobimy? Nic nie zrobimy. A słuchaj, czy my teraz nie będziemy musieli zrzucić kart, jakiejś tej karty? Zrzucić, na których i tak nie mamy many. Nie, tutaj nie chciałeś bejtować jakiegoś właśnie rytuala kontry, który i tak rytual poszedłby do kosza? Nie, na razie nie. W sensie ten teachingsy i tak były martwe, a wbrew pozorom teraz się stają żywe, bo mamy skrapuje zakrywamy za czarną. Zauro Polas. Nie było Bodżuki, co bez znaczenia. Przydałby się jakiś petal. No i przydałby się ripping tak naprawdę. Snap out nas nie obchodzi. Tak, na tym etapie snap out nas tak nie naprawdę obchodzi. 8 życia. No, dobrze by było, żeby przeciwnik coś tam zagrał. Jeszcze. No, ale słusznie tego nie robi. Ten moment przecyklujemy, bo no dobrze, no zaczniemy bejtować. Szybka decyzja oponenta. Szybciutko. To mógł być błąd, bo Teraz Malita jeśli mielibyśmy petala, znaczy to i tak byliśmy w słabej pozycji, natomiast jeśli mielibyśmy petala w tym momencie, to moglibyśmy zbejtować, natomiast tu bejtu nie będzie. Teraz mając petala, no to moglibyśmy wyjść spod tego, no ale mulligan do 5 z 0 landów, to ciężko wyjść. To jest ok. Dobra, pierwsza w plecy. Zła wariancja niestety I tutaj weźmiemy tak. Weźmiemy pyro na pewno. Z celebrantem to się jeszcze zastanowię. To jest matchup, gdzie ten Gravestalker może nam pomóc. Nad tym się zastanowimy jeszcze. Na pewno zetniemy Disputa jednego, bo Disputa się ciężko gra na tym sensie. Dispute jednak wymaga od nas poświęcenia landu w koszcie, a to nigdy nie jest dobre. Możemy ściąć jeden Cabal Ritual, bo to jest rytuał, który kosztuje nas 2 na stosie. Możemy ściąć i tak naprawdę możemy ściąć 3 kreatury za 3 kreatury, tylko zagrywając takie, które łatwiej przysajklować. I teraz potencjalnie możemy czy chcemy? Myślę, że możemy ściąć Teachingsy i wrzucić tego celebranta na wypadek, gdyby przeciwnik wsadzał mnóstwo hydroblastów i nam po prostu chciał nas pozbawić czerwonej many. Celowo mieści nam petale,
bo tak jak widzieliście, tu gra polega na tym, żeby wystartować z miejsca i możesz mieć całą rękę rytuali, a co z tego, jak brak ci lędów i petali, żeby je zagrać. No i dobrze. No i to jest Bardzo przyzwoita ręka To jest chyba. ręka. To jest ręka. Ciekawe, co w sumie takie Dimir wróżki mogą wrzucić na ciebie. Czy one grają właśnie jakiś Grave Hate, jakieś Sneaky Spellbomby? Mają jakieś losowe spellbomby, potencjalnie, albo jeszcze ciekawiej, bo czasem grają Crypt Incursion. No ale mają kamienowe beczuki. Kurze mówi, że mogliśmy założyć rowerowe kaski i szybkie okulary na stream i zmarnowaliśmy naszą ten. Tak jak Kalikas może, albo właśnie, no, on zakłada okulary, kiedy się kręcimy, to my powinniśmy tak właśnie przy Combo Time zakładać kaski rowerowe. Dobrze, cool. Jest to stracona okazja. Ale na miniaturkę na YouTube, dobrze. Stingery, dwa Stingery Takie w grobie. zdjęcia walniemy. Z tego drugiego sobie. Dobrze, zrobimy tak. I teraz przesajklujemy. Czy go wystawimy? Przesajklujemy w takim razie, a wystawimy tego kolegę. I teraz Zagwozdka dla przeciwnika. Przeciwnik, tak. Teraz przeciwnik jest na musiku małym. Przesajklujemy sobie ląd. No ciekawe, no przeciwnik może oczywiście wsadzać blokerów, czy jakiś removal sobie zostawił. Może tak jest na fałty w sumie, ale to właśnie z fałty nic nie robi naszej dużej bestii. Może się pojawią jakieś wróżki, może to jest moment, gdzie wrzuci monarchę jednak. No, czy... Może ma takie prawo. Dobra, dwie wróżki wrócą. Ale wracają na razie stapowane, więc... Tak, jeszcze. Jeden kombat spokojnie wjedzie. Tu Radomir mówi, że no on już wcześniej mówił, że właśnie Gravestalker jest lepszy niż Necromas i no chyba się to potwierdza. Wydaje mi się, że Necromas nie był grany w Psychic Stormie w żadnych wersjach, czy ktoś próbował? Był próbowany wcześniej, ale no nie był wystarczająco dobry. Tutaj to, że jednak mamy kreatury, która sama się cykluje, to jest duży plus. Tu jest ciekawe pytanie, czy próbujemy w takim razie... Oponent ma dwie otwarte many, czy próbujemy coś grać pod koniec jego tury? I ja bym zagrał. Mamy
Jak zbejtujemy counter, to zbejtujemy counter. A jak nie, to kopiemy po więcej beatdownu. I albo gramy teraz Grim Search, albo jeszcze jeden rytuał i dopiero Grim Search. Grim Search. Zagramy go z bargainem. Poświęcając sobie jeden czarny ląd. To ma prawo zgarnąć kontrę. Ale zanim my się tak zupełnie poddamy, to my wykorzystamy to i wrócimy sobie Cyclerów. Bo Tak, znaczy jeden storm więcej. Pyroblasta, to jeszcze zrobimy przeciwnikowi kółku dodatkowe. No nie dokopaliśmy się, ale to jest ok. To jest ok. Dobra, mamy Cyclerów, przydałoby się coś dającego manę. Songsów nie widzieliśmy żadnych na razie. Na razie songsów nie widzieliśmy żadnych. Trudno. Jest petal, z petala się zawsze cieszymy. Petal zagramy. No i co? Idziemy. Przeciwnik nie blokował. Może to znaczy, że co? Że też gra ninja, może sobie wróci spellstaterkę. Zobaczymy. Tak będzie chciał czampować snakerkami, będzie chciał czampować gliderem. Chociaż tym jeszcze może zagrać. Te ambushera, okej. Bywają jeszcze Okiba, Gang Shinobi. My nie dobraliśmy się do żadnego rytuału sensownego i żadnego pyroblasta jeszcze. Spróbujemy się trochę wykopać jeszcze. I teraz rytami, bo jeśli się będziemy ścigać, to przeciwnik może ten wyścig wygrać, ale jeśli się nie będziemy ścigać, to go wygra w powietrzu w tym momencie. Tak, no przeciwnik, jeśli chodzi teraz o kombat, jednak jest w dość komfortowej sytuacji, no bo tak, ma snakerki, żeby blokować, ma ambushera, żeby sobie zawsze jednak z lifelinka 3 dodawać. Jak my nie będziemy atakować, tak jak powiedziałeś, będzie lecieć górą. No to będzie lecieć górą. Musimy jakoś to combo jednak chyba przemycić. To niech leci tą górą. Ja zostanę na defensie jedną turę. Jeśli go zablokujemy, to no nie możemy iść. Jeśli go zaatakujemy, to on pójdzie na 8, wróci na 11 w najlepszym wypadku, a na backswingu dostajemy za 9. Więc zostaniemy na obronie. Dobrze. No dwa kombaty w powietrzu tak naprawdę go dzielą od zwycięstwa, bo 6 plus 8 poleci w następnej turze. No poleci. W następnej turze jeszcze nie, bo No, 6 tak, teraz i 8 w następnej.
przeciwnik nawet nie atakuje. Okej. To my sobie dalej robimy hand sculpting. Okej. Mhm. 32 karty, żadnych songsów. No dobra, jaki plan Tomasz? On teraz coś czuje, że będzie jednak atakował szerzej. On leci za 8 w powietrzu. No, Nie, jeszcze bez 4. No będzie w następnej ewentualnie move. Czy to jest ten moment, gdzie powinieneś jednak sobie otworzyć drogę i wybejtować kontry No, poprzez tak, jakieś no, deadly disputy? Na pewno będziemy bejtować. Bo on ma 5 kart na ręce. Możemy zagrać Disputa na petal. Ale właśnie może naszego Gravestalkera tak naprawdę. On już Albo tutaj niewiele robi. Gravestalkera, tak. Tyle, że Gravestalker Będzie krytą w grobie. no w przyszłej i tak giniemy, więc możemy go zagrać tak. Więc możemy zagrać Disputa Gravestalkera i to powinno zebrać. To zbierze w spellstaterkę na pewno. Mhm. Mhm. I teraz możemy próbować albo w odpowiedzi zagrać Disputa i dać sobie to skontrować, albo zagrać Grim Searcha. Jeśli zagramy Grim Searcha bez bargaina, to w przyszłej mamy manę na Disputa i na elementalistę jeszcze, ale to z elementalista nam da tylko tyle, jeśli byśmy doszli do jakichś songsów. Na razie nie mamy songsów. Ale fartownie, że nie mamy nic z naszych pyroblastów, a nic z naszych songsów ciągle. Ja zagram Disputa na petal w takim razie. No, wybejtowaliśmy counterspell, co jest dobre. Teraz, jeśli dostaniemy songsy, to powinno być ok. Tylko pytanie, czy dostaniemy. Bo możemy, zastanówmy się, możemy albo możemy zagrać elementalistę, tylko ryzykujemy załapanie się na Blue Blasta. No, ja bym zagrał Grim Searcha. Jeżeli ma kontrę jeszcze jedną, to chyba niewiele nas uratuje tak naprawdę. Tak, więc to nie ma większego znaczenia w sumie. Tu musi mieć kontrę. Chyba że będzie ją trzymał. O proszę. Są i songsy i Dispute. Pytanie, czy my tego Disputa nie chcemy, żeby nie zbejtować. Bo teraz jak zagramy songsy, to zostaje nam 3 many, więc to jest za mało, żeby zagrać elementalistę i wrócić songsy i zagrać songsy, więc możemy liczyć na to, że zagramy Disputa i zbejtujemy tym counterspella, albo dociągniemy więcej. Ja wezmę Disputa. No właśnie, ja myślę, że jeżeli on by nie skontrował tego Roland Grim Searcha, to ten Deadly Dispute powinien siąść, tak mi się wydaje. Teraz. Poświęcimy sobie
I teraz, proszę Państwa, powinno być raczej dobrze. No jednak trzymał counterspell, ale Trzymał kontrę dobrze. przez to, że trzymał, to w sumie jednak nasz plan możemy realizować. Jakby został skontrowany Roland Grimsearch, to chyba byśmy już nic więcej nie zrobili. Szukamy, ale przy songsach nie ma to znaczenia. 25 kart i jeszcze 2 songsy w grobie. Mamy 5. Mamy 5 życia, co też nie jest bez znaczenia. Możemy sobie wrócić jedne street rate'y, a kolejnych będziemy potrzebowali, żeby dostać jeszcze życie z Blood Celebranta. W sensie będziemy potrzebowali zapłacić to życie z Blood Celebranta, żeby przefiltrować sobie manę. Gravestalker, no, spróbujemy najpierw przesajklować. No tutaj ten Gravestalker nam się przydaje mniej, no bo jednak kosztuje więcej. Tego spróbujemy uniknąć na razie, póki nie trzeba, i spróbujemy się dokopać jednak do songsów. No i są. No dobrze, to jesteśmy w miarę bezpieczni. Czyli w tej chwili dokopujemy się do many. Teraz Pyroblast. Podziękujemy. No, są drugie songsy. 15 kreatur. Myślę, że możemy je po prostu zagrać, przynajmniej jedne z nich. No dobra, tutaj klikamy szybko, wygląda to nieźle, bo już też prawie cały deck przesajklowaliśmy, a to jest dopiero druga gra, więc dobrze, żeby nam tam 6 minut co najmniej na trzecią grę zostało. Okej, dobrze, no jesteśmy w domu. Zagrywamy Blood Celebranta. No i tutaj właśnie do rozpatrzenia, czy w tym momencie ten Gravestalker był dobry, czy nie był dobry. Niestety na wróżki jest tak, że mają dużą ilość blokerów, więc może być tak, że niestety to jest dobre rozwiązanie na terror deki, ale już na wróżki troszkę mniej. No, 10 damage'a wbił, więc teraz szybciej będziemy oczywiście przez cycling go zabijać, ale potem dość szybko stał się jednak bezużyteczny ten Gravestalker. Testy trwają. Dobrze. O, dobrze. Przeciwnik nie każe nam wszystkiego wyklikiwać. Idziemy do trzeciej rundy. Czyli co teraz? Gravestalker wypada?
A wywalnego. Prze- Czy wywalnego? Przeciwnik zobaczył, Wywalinnego. może się go spodziewać, też może w takim razie Wywalinnego. jakieś... Niestety klient zaczął lagować strasznie. Ja nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żeby klienta zrestartować po prostu. Bo lagujemy strasznie. Dobra. No, to też jest dla mnie jako osoby, która dawno nie grała na Modo, rozumiem, że możemy spokojnie resetować w trakcie takiego I meczu. zamkniesz To... od okna gry, bo jeśli zamkniesz okno gry, to robisz Concede, tak? hit. Okay. Zamykasz okno główne. No to też się czegoś uczymy, proszę. Więc teraz myślę, że pozbędziemy się Gravestalkerów, chociaż po restarcie chyba jest tak, że i tak nam cofnie nasz sideboarding z gry pierwszej. Alternatywnie w takim razie wsadzamy 2 pyro, wsadzamy Dobra, mamy ile minuty jeszcze? tego jednego dispela i myślę, że będzie musiało wystarczyć. Czy wysajdowywanie w tym momencie Ty coś widzisz, to może się zalogowało wszystko? Nie, Okej, już dobra. Ładuję. Dobra, ładuję. Mamy pyroblasty, czyli jednak nie cofnęło nam. Tak, chyba weszła poprawka, nie cofnęło nam tych zmian ostatnich. Wywalamy 3 kreatury, wrzucamy 3 kreatury. Możemy wrzucić tego dispela w takim razie. A nie, cofnęło nam. Blood Celebranta nam cofnęło i wszystko. Wszystko nam cofnęło. Wsadzamy pyro. Możemy wsadzić dispela. Właśnie, tak. 20 sekund. Dobrze. Zciąć to. Zetniemy 2 disputy. Proszę. Tak się sejduje na 5 sekund przed końcem. Bardzo dobrze. Były już chyba w Pauper Dodge niedążone sideboardy niestety. A tutaj tymczasem Tutaj nie Mulligan. będziemy powtarzać. Kurczę, jakbyśmy mieli chociaż Lotus Pytala, to by była ręka. Niestety. No jeden street raid. No, nie. No to jest bardzo to jest bardzo złe i to będzie oczywiście keep. To będzie keep przez łzy. No niestety. Ciężko będzie. Rzadko to się zdarza, tak? Statystycznie mulliganujemy w ogóle 7, tak 25% razy. Plus jest taki, że jakby się pozbyć tych Gravestalkerów z side'u, to jest miejsce na dodatkowy ląd właśnie, na takie matchupy. No dobra, no to cóż, tutaj się tak aż bardzo nie spieszymy chyba. Trochę nam czasu ten Dimir właśnie wróżki tego czasu daje. On się będzie okopywał, więc na spokojnie. Zerała szansa, że będziemy timeoutować w tej grze. No, skastujemy Pytala, póki mamy okazję. Nie chcemy karmić wróżki. Potrzebnie. A właśnie, takie pytanie. Czy jeżeli, nie wiem, gramy Pytala, wróżka nam kontruje i zabijemy jakąś wróżkę w odpowiedzi, to ona i tak skontruje Pytala za 0? Pewnie tak. W sensie nawet jak nie ma wróżek, prawda? Count z wróżek jest 0, ale Petal też jest za 0. No, wydaje mi się, że tak. Nigdy nie ćwiczyłem, szczerze mówiąc.
Czy jest z nami jeszcze sędzia Kusza? Tak, Radomir niestety pierwsze 5-0 jeszcze w Dodżu, czekamy. Za tydzień nie będzie treningu, może za 2 tygodnie. Kusza usłyszał imię. Padło pytanie, czy jest taka sytuacja, że jeżeli wróżka nam skontruje petala, my zabijemy wróżkę i nie ma wróżek, to i tak efekt spellstaterki nam tego z petala za 0 skontruje. Czy jest jakieś rozróżnienie między 0 a nic, albo no nie wiem. No tak, petal ma CMC 0, więc no wróżek 0, czyli nawet brak wróżki w stole i spellstaterki skontruje petala, tak? Dobrze? Kminimy? Skontruje. Dobrze. Kusza potwierdza. Okej, pytanie, Tutaj czy teraz próbujemy zbejtować, żeby zrezolwować disputa. Ja bym tego disputa chciał bardzo zrezolwować, a jak nie da się zbejtować, to będzie... No dobrze, lepszego okienka, słuchajcie, nie będzie. Jeśli to ma, to ma. dobrze Serio? kontruje rytual. Dał się trochę zbejtować, tak? Dobrze, to było greedy ze strony naszego oponenta, ale okej, to dalej nie daje nam gwarancji. Właściwie to powinniśmy w odpowiedzi na tę wróżkę, a nie tę umiejętność jeszcze przesajklować. Bo jest szansa, żebyśmy się dokopali do pyro. No ale tak byśmy się nie dokopali. No musimy w takim razie spróbować zamienić tego bargaina na jakieś sensowne, na jakąś sensowną akcję. Jest songs. Czy możemy sobie pozwolić, żeby ten song zwrócić do grobu? Chyba będziemy musieli, bo jak się nie Bardziej potrzebujemy akcji, rippingów, tak? jak się nie dokopiemy do akcji, to jesteśmy... No i się nie dokopaliśmy. Niestety. Znowu, za 35 kart. Żadnych rippingów, żadnych teachingsów, żadnych kontr. I co ja mam o tym myśleć? No trudno. Zła wariancja to zła wariancja. Tak się prawie udało z mulligana do 4. To by nie dało nic, mówi Judgment. No tak, chyba inny pik. Innego momentu lepszego nie było, no trzeba było trochę zaryzykować. No nie, to... Innego momentu na to nie było jeszcze nic może dodatkowo. No trudno, słuchajcie.
Maspel Pierce'a na pewno, ale czy jeszcze jakąś twardą kontrę? Zobaczymy. To jest chyba jedyna szansa tak naprawdę. Jezus, Co tu co się tu stało? się dzieje? Powrót do przyszłości. Pierwszy raz coś takiego widzę. No, proszę bardzo. Cała gra jest, widzę, Życie cofana i przeleciało mi rozgrywana przed na oczami. nasze. Szybko pauzuj, zmieniaj decyzję. Tak, Nie, jesteśmy, dobrze. Jesteśmy z powrotem. gra odzyskała stan. No dobrze, to musisz skontrolować, kolego. Tak, i właśnie minęła północ, jak zauważył King MTG, mamy już sobotę piękną. Dokładnie. Jest Czy jest twarda coś, do czego kontra. możemy No śmiało? tylko jakieś Nic nas nie ratuje. pyro. Nie, no ale to co wtedy? No, zła wariancja. No To tak. No dobra. Północ 2-2 i chyba tutaj tą ligę zostawimy. Nie wiem, wiem. Tak, nie chcesz dogrywać, to masz do końca. Powiedz, nie, no twoja Nie wiem, a decyzja, jest późno. ktoś jeszcze ogląda? No, znaczy piszą ludzie na czacie, są, ja Tak? czekaj, mogę zaraz zobaczyć Dobrze, to jedźmy. streama. Ja bym, jedźmy. kurde, jedźmy, nie da właśnie. Jedźmy, ja już widzę, że już jestem Ma, wcześniej wstający, my więc ja mother o tej porze to didn't już raise a quitter. tak Dokładnie. jest. Nie ma quitteru. Natomiast to, co ten klient zrobił, to było ciekawe. Okej. Coś takiego wcześniej nie widziałem. Zaraz mi tutaj słuchawka tylko pada. Trochę Możemy osób sobie jest w z wolnej nami. chwili otworzyć ten kalkulator, zobaczyć, jaka jest szansa. Pomęczyć się trochę. Jaka jest szansa, że nie dobierzemy? Tak. 2,61. Nie tak źle. Nie tak źle. No ja ci powiem, że ogląda nas 14 osób. To są w ogóle jakieś szalone liczby. Szaleńcy. O północy, no słuchajcie, szacun dla was i dziękujemy, że jesteście z nami. W takim razie, come on. 5. gra, wychodzimy na pozytywny wynik, jest zwrot za ligę 3-2, dajesz Tomasz, ja w ciebie wierzę. Doshi chciałby do nas trafić z elfami. Tak, elfy, taki dobry meczop. Mają na ten Cycling Storma. No i... Proszę, chciałeś, masz Doshi, proszę bardzo. Witamy Doshiego, który też tutaj był po drugiej stronie, też był snajpowany. To snajpujemy, słuchajcie. Dobrze, zacznę. Doshi wychodzi ze streama, dobra. Tradycją staje się. Jest jeden upolowany. A my tu przynajmniej chyba nie musimy mówić. O, jest nie najgorsza ręka. Sorry, Pingi, Songs of the Damned, Cycler, Deadly Dispute. I wiemy, że co, że gramy na elfy. Tylko pewnie Doshi wsadził 4 reliki. Dobrze, ale przegrać do swojego to prawie jak wygrać sobie. Nie, no bo jaki jest plan elfów? Naprawdę tak szybko nas zabić, zanim ten? On się broni co? Jakimiś, nie wiem nawet. Zobaczymy. Tutaj nas zabija szybka hydra. Szybka hydra, no tak. Radomir, jesteś na Soulfeście z Kiwakiem, ale zamiast koncertu Paktyfoniki oglądacie Dojo. Bardzo mi miło, to pozdrów oczywiście. Nigdy nie zapomnę Kuldoty kupionej, która mi uratowała Komona w Poznaniu. I na Wandala trzymaliśmy otwarty. No właśnie, dobrze.
Tak, chce nas odcinać od czerwonej, ale właśnie Deadly Dispute w tym momencie jest najlepszym, co mogliśmy mieć. Oj, tu możemy się spodziewać w sumie Gorilla Szamanów po sajdzie. Jest taka szansa, no ale to czegoś trzeba użyć. No i widzę. Gorilla Szamanów w tej ekonomii. No po sajdzie coś tam Doshi mówił, że chyba miejsce na jednego miał, no to nie wiem. Dobry Bo hit. jest kolejny Masked Vandal. Nam by się jakiś rytuał chyba przydał. Tego wyścigu możemy nie wygrać. No, okej. No dobra, zobaczymy jak to będzie Doshi rozgrywał. Idzie szeroką ławą jak na razie. Nie ma żadnego payoffu, ale i tak jest już dość szeroko, więc może nas w tym tempie za 2 tury Tak, to tak trochę uczciwie wygląda jak dwa przyciukać. kombaty. No, jeszcze może być Vandal na przykład, chyba że tutaj już jest. Co tu mamy? Enta? Nie wiem. Czyżby? Może. No dobra, jest Jent. Jest sens. Mhm. Może. Niewiele na razie tu mamy. Wygląda na to, że w przyszłej możemy potencjalnie zginąć. No poczekaj, czy w przyszłej możemy naprawdę zginąć? Jeszcze tak dużo mamy chyba nie wyprodukuje, żeby nas za 20 nas wjechać 8, jakąś 9, hydrą. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Więc wystarczy mu raz, 2, 3, 4, 5. No, jak ma hydrę, to Ale nie, no bo jak przecież wyda manę na hydrę, no to tymi typami już nie zaatakuje, nie? no, ale aha, no tak, fakt. Co, to myślę, że jednego możemy spróbować przesajklować. Dokopmy się do landu, mamy w ten sposób do tej gry nie wygramy. O, poczekaj, no. Mm. Jeszcze 4 nie kury mamy. w grobie, jeszcze nie, ale może albo wystawiamy ląd, albo wystawiamy petala. Ja bym w tym wystawił ląd i zobaczymy. Następna tura. Jak nas zabije, to nas zabije. A Czaczman mówi, żeby jechać. Kurde, Czaczman, jesteś kozak, ale... No, kozak. Nie no, szanse, że nas zabije w tej turze chyba jeszcze są na tyle niewielkie, że właśnie tę jedną turę mamy. I plan pod tytułem zaczynamy się kręcić jest właśnie na następną turę. 15, tak? Dobrze liczyliśmy? 14. 14.
Okej. Mamy No jest w porządku. Mamy 6 kart w grobie, więc potrzebujemy sobie i tak. Weźmiemy czerwoną. Mamy kawaleritu. Rzucimy sobie Green Search z Bargainem. I zużyjemy drugi petal. Rytuał. No dobrze, to jest ok. Chcemy te 2 karty. Jest więcej crit w grobie. Jest 5, 6 konek, 6 crit. I teraz tak. Czy możemy sobie... Czy my będziemy zagrywać teraz healera? To jest ciekawe. Jesteśmy nisko, ale nie mamy żadnych rate'ów, więc pewnie nie. Natomiast... Dobrze. Zagrajmy najpierw ripping. Najpierw rippingi, tak? Tak. Ale potrzebujemy zmaksymalizować manę. A to w którym momencie songsy zagrasz, że tak zapytam? Teraz też, tak? Zanim weźmiesz te kreatury? Wiesz co, tak. Przesajkuję. Może dokopiemy się. Jakbyśmy się dokopali do jakiegoś innego rytuału, albo dokopalibyśmy się do Street Rate'a, to byśmy je puścili przodem, zanim zagramy songsy. Byśmy trochę wykombinowali z tego więcej mamy. Co? Kolejne songsy. Co prawdopodobnie trzeba było przesajklować, ale to jeszcze zrobię. Tutaj straciliśmy. Bo wyjście nam to zwróciło. Kurczę, widzisz, te pomniejszone okno, nie zauważyłem, że ja mam jeszcze przecież słupę w grobie. No to niestety tak się kończy. Tak, właśnie też się zastanawiam, co tu się wydarzyło. Ale... Granie po północy tak się kończy. Ja jestem raczej z tych, którzy wstają rano, więc teraz to już są czasy. Mam nadzieję, że to nie będzie kluczowy błąd tak naprawdę. Nie, raczej patrząc, że Doshi nie ma tutaj interakcji, ja jestem raczej spokojny. Tak, mamy jeszcze kart w grobie. Mamy jeszcze songsy, rippingi. Mamy i teachingsy, które może w razie czego będziesz mógł zagrywać. No ale nie, Doshi raczej interakcji nie ma, więc po prostu wystawiamy Stingerów i Doshi. No on to zauważył. Dobrze, dziękujemy Doshi, że on to widział. Też nie każesz nam klikać. Jesteśmy, jedziemy on szybko to widział. do kolejnych Dobrze. gier. On może dostać dużo życia. Ja bym chciał tutaj Celebranta. I nie wiem, szczerze mówiąc, czy chciałbym coś jeszcze. Można by się zastanawiać tutaj nad tym, czy Ghastly Demise, ale to Ghastly Demise tutaj za mało robi. To nie jest Lily. Nie wydaje mi się. Więc ścinamy, a możemy ściąć trolla. I pójść trochę greedy, jesteśmy na drole, więc No dobra. i się ścigamy. Zobaczymy, może mieć interakcję, może mieć szamanów. Potencjalny szaman to jest kolejny powód, dla którego chcemy mieć celebranty, bo szaman zjada nasze petale, jeśli się zdążymy spod niego uwolnić, to zanim się uwolnimy, zjada nasze
No i jest ok. Tu 3 landy, w sumie bardzo dobra chyba ręka. Ja bym się też spodziewał Doshiego i Mesmeric Findów w sumie. Mogą być. I, Mogą być. I czego? No Gorilla Szamanów, takie jest moje jakieś obstawienie, że może być. Może być. No i mogą być nawet reliki specjalnie wrzucone na ten wieczór do sajdu, bo Myślę, też że się w sumie czasami gra, no ze 2. Ja wiem, nie widziałem, znaczy nie śledziłem W elfach? elfów nowych. No, Ostatnio Doshi mówi nam I am speed. To jest ok. no dużo landów doszło. To ma też speed. Dużo landów, ale ok. Mesmeric Field, no pierwsze się sprawdziło. No więc weźmie nam Cyclera. Przynajmniej powinien. No jest ok, dobrze. Puszczamy. Nic tam nie Albo zrobię. Dark Ritual może jednak się pokusi. Chociaż widzisz, mamy Tak dużo many, myślisz? mamy landy, mamy Lotus Petale. Nie, rytuał. Jak weźmie rytuał, to jestem w sumie happy. No tak. Wolimy jednak móc dobierać karty z naszych Cyclerów. I oczywiście Cyclera wybrał Doshi. To jest ok. To jest ok. Bez ataku. O, proszę Bez bardzo. ataku. Trzymamy manę na jakieś świństwo jeszcze. No dobrze, na razie 3 kreatury w głowie. No spoko. W grobie. Tak, to jest ta pora. No puszczamy tutaj. Tak, z tą ręką niewiele możemy zrobić. Chyba zaryzykowanie kręcenia się tutaj w tym momencie to byłoby szaleństwo. To byłaby inna para kaloszy już. No, To a no jest. I w takim I co wypadku to teraz? my chcemy chyba zużyć jednak rytuał. I cofnąć sobie 3 karty, z których jedną nam weźmie. Tak. Bo inaczej zostajemy na top deck mode, a to nie jest nigdy dobre. Nie, okej, tutaj ta obrona właśnie tak, w zagrywaniu na instancie w odpowiedzi Reaping the Graves to się wydaje taki nieoptymalny moment, ale my no nie chcemy się kręcić, wolimy jednak uratować karty, które nam pozwolą dobierać. No i dwa, że jak dostaniemy elementalistę w przyszłości, to możemy sobie Reaping wrócić, więc to jest... Tak, dokładnie tak. On tam w grobie w sumie jest bezpieczniejszy niż no, na ja bym naszej chyba ręce. brał tutaj Street Rate'a, ale okej. No jest i Hydra. Jest Hydra, jest Timberwatch. Tak, ale nadal cały czas dużo many nie generuje. No 5. Zobaczymy, czy jakaś Priest of Titania się pojawi. Kurde. Tak trochę kusi, no. Próbować. Czyżby go time? Tylko właśnie jakieś rippingi. No spróbujemy się do czegoś dokopać. Gramy na muzyku. Jest ripping. Jest rytuał, jest elementalista. Okej. Dobrze.
I teraz mamy 6 kart w grobie, 7 storma, więc możemy spokojnie wrócić elementalistę na końcu. Okay. No i jedna dodatkowa kreatura. My na razie zużyliśmy jedne songsy tylko, albo aż. Czy my sobie możemy pozwolić? Mamy celebranta. Czy my teraz możemy sobie pozwolić na to? Wydaje mi się, że tak. My w takim razie Że elementalistę będziemy wyjmować? Elementalistę wyjmiemy na koniec, ale my teraz spróbujemy zmaksymalizować te songsy i zagrać najpierw jeszcze Rowan. I zrzucimy tam 3 kreatury do grobu. Teraz rzucimy songsy za 10. I sajkujemy dalej. Jesteśmy 27 kart w deku pozostałych i dalej widzieliśmy jedne songsy i żadnych teachingsów, co jest raczej gorsze. Dobra. Ale mamy zawsze elementalistę jeszcze. A jeśli się dobierzemy, z Disputa poświęcimy elementalistę. Jak już go dobierzemy i zagramy, ale najpierw chcielibyśmy wiedzieć, po co się kopać. Bo na razie wygląda na to, że musimy się kopać, znaczy musimy z elementalisty wrócić Ripping. Okej. I liczyć na to, że dokopiemy się do songsów. Albo wrócimy. Dokopaliśmy się do Ripping. No to jesteśmy w domu, czyli tak. Wracamy songsy. Dorzucamy jedną kreaturę do grobu. No, Tomasz chyba zaczyna świtać tutaj. Nie, to już jest wygrane. Są songsy, są rippingi, no. Sumuje się. Jeszcze może być makabra. Niestety, no ale tutaj nic nie zrobimy. Nie, Doshi wrzucił Fairy Macabre specjalnie na nas. Znaczy teraz bym się spodziewał, że wcześniej by ją użył tam właśnie, jak tego Ardent Elementalistę wyjmowałeś za pierwszym razem, więc chyba nie, chyba aż tak nie hejtował. Po prostu wziął elfy, którymi wiemy, że lubi grać, z nich słynie i specjalnie się nie techował. Więc też nam daje zrobić rundkę honorową dla fanów, cytując klasyka. Kliknijmy ten yield, żebyśmy się jeszcze nie przewinęli przypadkiem. Tak, takie też ci się zdarzały na modo, że tutaj masz 50 many, 20 storma, się kręcisz i nagle jest. Z czego to ja nie ginąłem, słuchaj. Zakończ turę.
jak klikamy. Tak, dokładnie. Wrócimy jeszcze ripping, żebyśmy mieli pewne, no na pewno nie zabraknie kreatur. Trzech Tra. Stingerów. I to jest tak. Nie wiem, czy to kwestia streama, czy czegoś innego, ale faktycznie dzisiaj klient laguje niesamowicie. No nie szkoda. Wszystko jest ok. No tak byśmy z 200 damage mogli wyciągnąć jeszcze. Nieźle. Gdzieś chyba Radomir kiedyś liczył maksymalną liczbę damage'a, którą da się wyciągnąć. Fakt, że kiedyś jak deck grał więcej cyclerów, było prościej. Doshi napisał, że nie ma żadnych specjalnych techów. Chciał zagrać swoim, szanuję. No 3-2, tak. dobrze, no wstydu nie ma. Jest pozytywny wynik, Tomasz, bardzo Ci gratuluję. Nie wiem, chcesz otworzyć skrzynkę dla fanów? Co tam wcześniej Ci się trafiło? Otwórzmy. Gambit straszne, ale uzależnienie, ale może wypadnie coś jeszcze fajnego. Na streama tylko tak. Tak, Burek mówi, że poważne 3-2 rzadko spotykany, że nieczęsto spotykany wynik na tym kanale. Dobrze, otwórzmy jeden. No Dosi, to też szanujemy właśnie za postawę. Fajnie, że upolowałeś, że się nie techowałeś specjalnie. Bardzo no tutaj sportowo. Tomasz. Golden Booster, cokolwiek to oznacza. Jakieś karty, które nie są do paupera, więc nie znam. Ja też nie znam wartości kart na modo. Nie wiem, czy to jest Golden Booster. Dobra, Tomasz. Przełączam na nasz obraz. Tak. Widzimy się już poza modo. Powiedz w kilku słowach, jakbyś podsumował te gry, jak jesteś zadowolony ze swojego występu w Pauper Dojo. To, co my na Dimira przegraliśmy, Dimir to jest raczej deck, z którym powinienem wygrać. No ale ten 0 do 4 i zła wariancja, no to nie przeskoczysz. A tą pierwszą dla artefakty do 4 i zagraliśmy z 5 bez lenda. No ale na Dimira raczej tak, nie wiem, musiałbym stację sprawdzić, ale to jest taki deck raczej 75 dosłownie do 25. No Mono Black artefakty muszę przyznać, że jest taki bardzo zupełnie rykoszetem, bo wątpię, żeby to jest deck, który się techował na nas, ale z tą ilością bodżuk i spellbomb i to jest pilferów właśnie. Albo w trzeciej, albo w ogóle, co też jest zrabialne, ale nie jest wesoło. Nie, jest ogólnie okej. Tak, jak gram, to takie 3-2 to jest taki mój średni wynik. Się zdarza 4-1, zdarza się jakiś puchar czasem, a zdarza się i 2-3. A i 1-4 się czasem zdarzy, ale tak średnia koło 60% w tym deku to jest coś, co chyba od, nie wiem, 500 meczy, tak jak sobie zapisuję wyniki, to mi się utrzymuje. Więc tam można się turlać i coś tam sobie czasem pograć i nie dokładać do tego interesu. I ogólnie deczek polecamy graczom. No modo rzeczywiście jest sporo klikania, ale ogólnie jest wymagający. Trzeba myśleć, trzeba się zastanawiać, które decyzje można podjąć, co można zaryzykować, w którym momencie się zacząć kręcić. Pewnie wymaga też dużo doświadczenia, takiego ogrania. Nie da się tym tak zacząć po prostu wejść, zacząć grać i od razu będzie wychodzić. Też nie jest tak źle, tak jak już przejdziesz taki początkowy, nauczysz się mniej więcej na czym ten deck polega i nauczysz się kilku trików, co w jakiej kolejności rzucać, co czasem można, że właśnie zagrywasz songsy
Albo zagrywasz na przykład Songsy i w odpowiedzi na Songsy zagrywasz Ripping, żeby podbić Storma, ale jeszcze nie zużywać Songsów, bo chcesz przesajklować do większej ilości many, albo właśnie robić inne czary z mleka na stosie. Jak już przejdziesz to w sumie deck nie jest skomplikowany, ale potem jest dużo pracy i dużo ogrania, żeby wiedzieć, jak grać na jakich oponentów, co bejtować, co zostawiać, no i tam decyzji jest faktycznie dużo, a potem się kończy tak, że jak popełnisz jeden mały błąd, to mi się w ramach rozgrzewki grałem dzisiaj jakieś 2-3 mecze na moto, udało mi się przegrać na awkę. Z jakiego to powodu? Bo chyba przesajklowałem o jednego street rate'a za dużo, zostałem na jednym życia i już mi zabrakło life'a, żeby przefiltrować manę z Blood Celebranta i to są tego rodzaju, wiesz, błędy. Więc umrzeć możesz na milion sposobów. No ale co, no trzeba to lubić. Ale jak wygrywasz, to wygrywasz bardzo tak. Jak potem wracam czasem ze Storma na inne deki pauperowe, to mam wrażenie, że biorę dek z innego formatu po prostu, bo jak robisz to, co ten dek robi, to idziesz over the top prawie że wszystkiego w formacie. To daje dużo satysfakcji. No więc taka zabawa. Zobaczymy, czy kogoś uda się zachęcić tym naszym dzisiejszym treningiem do złożenia tego deczku. Pewnie minusem Cycling Storma jest dostępność kart. To jest jedna taka, więc może trzeba się najpierw zgłosić, żeby od kogoś pożyczyć. W papierze czy na modo chyba najdroższe są petale. Pyroplasty na modo kosztują kilka tiksów, a tak poza tym to jest... Furnasy chyba też trochę kosztują cały czas. Great Furnasy, okej. Natomiast gramy tylko 3, więc w sumie też nie ma dramatu. No to może w papierze jest trudniej złożyć, że po prostu Rippingi, jakieś Songs of the Dam, nie wiem ile miało przedruków w ogóle, gdzie to dorwać. Że Cabal Ritual, chociaż on też dostał jakieś Też, przedruki, ale Cabal Ritual był drogi, Petal jest drogi, Ripping nie miał żadnego przedruku i tak jak się go dawało kupić za grosze, to teraz może to już nie być tak. Songsy miały przedruk, na pewno po drodze przynajmniej jeden, więc nie, w papierze jak już masz zestaw petali, to zwykle masz większość deku. Idę złożyć. No tak, dobra. tak. Polecamy ciepło. Tomasz, jest już 1:30, więc już Dla naprawdę mnie to nie jest chcę środek przedłużać, nocy, ja już tak na zapałkę. Ja wiesz, w takim razie może ostatnia rzecz. Za miesiąc jest Common. Jesteś prezesem naszego stowarzyszenia, może chcesz zaprosić i tak zareklamować naszym widzom udział w poznańskim Commonie. Nie, absolutnie tak, słuchajcie, to zwłaszcza, że Poznań to na naszej mapie commonowej to jest bodaj najweselszy turniej ze wszystkich. Nie wiem, jakoś tak mi się najweselej kojarzy. Piękne miasto, piękna impreza. W zeszłym roku pierwszy raz w Wilczku i Wilczek nas zaskoczył bardzo pozytywnie tą swoją przestrzenią. Nie wiem, ja się tam bardzo dobrze czułem. A i sam fakt, że jesteś w środku starego miasta i wychodzisz na szybkie espresso albo na jakąś kanapkę, albo na obiad i wracasz na turniej. To jest naprawdę coś, bo nie da się ukryć, no, taki Paupergeddon jest mega turniejem, ale zwykle grasz na obrzeży i przyjeżdżasz na turniej i siedzisz w hali przez 12 godzin i potem wracasz do domu padnięty, a tutaj wychodzisz i możesz spędzić czas jakoś dalej z kolegami. Potem właśnie na pewno w sobotę pójdziemy na jakiegoś afterka, więc to zachęcamy 2 dni. Tak. Sobota, niedziela. Poza tym co? Standardowo side eventy 03 Dropcube. Będziemy Premoderna pewnie też odpalać. Będziemy tajny Secret Pauper format odpalać. No, dużo niespodzianek przygotowaliśmy. Jeszcze nie ogłosiliśmy jakichś dodatkowych konkursów właśnie i formatów. No, myślę, że szykuje się naprawdę
Wiele fajnych rzeczy, wiele niespodzianek. Możemy powiedzieć, że już teraz jest zapisanych co najmniej 36 graczy. Było tylu jakoś na początku tygodnia, więc może już tydzień temu, tak. więc. Ale to u nas tak to jest, że zwykle większość biletów się sprzedaje tuż przed turniejem. No ale to jest 36 graczy, czy około 40 na miesiąc przed, gdzie to znaczy, że już na pewno gramy 6 rund. To jak na nas Gramy jest 6 nieźle. rund. Tak, gramy 6 rund, więc to będzie długi turniej. Ja myślę, że że chyba uda się tą 100 znowu przekroczyć, tak jak w Spodku. Na mainie. Mam taką nadzieję, trzymam kciuki liczę. też. Tym bardziej, że tam faktycznie networking zadziałał i tam i są jakieś głosy z Czech i z Niemiec i może ktoś z Francji i może ktoś z Anglii i może ktoś z Włoch, więc trochę towarzystwa się zleci. No zobaczymy. Ja się już cieszę. Robi się ładna pogoda. Zapowiada się dobry weekend. No i co? Jedna uwaga, zaczniemy wcześniej chyba niż zwykle. Tak, żeby ten main się skończył o ludzkiej porze, a potem w drugim dniu, żeby to trio też skończyło się na tyle wcześnie, żeby ludzie przed nocą wrócili do domu. No i co? No zapraszamy. Dokładnie tak. Na dzisiaj chyba to wszystko w takim razie, Tomasz. Bardzo Ci dziękuję za udział w Pauper Dojo, za dobry wynik 3-2 z Cycling Stormem. To była przyjemność oglądać, jak grasz w takim razie. Dzięki serdeczne, trzymaj się, a ja jeszcze dosłownie 2 słowa na sam koniec. Słuchajcie, za tydzień odcinek poprowadzi Kusza. Będzie to taka analiza mety, tego co jest grane, jak sobie radzi. Myślę, że warto taki odcinek obejrzeć, bo za 2 tygodnie Paupergedon, więc no, ogromny turniej, na który wszyscy pewnie się przygotowują, sprawdzają, co może mieć największe szanse, więc słuchajcie, Kusza za tydzień Wam to powie. No, za 2 tygodnie Paupergedon, ja nie jadę, więc poprowadzę odcinek, jakiś trening jeszcze właśnie w piątek. No i to by były najbliższe plany, słuchajcie, więc na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tej pory. No i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym Pauper Dojo.